Siemaneczko ludziskie, siemaneczko, lecimy, ludziskie, niedziela, my zaczynamy jak zwykle od przeglądu trailerów. Później wykańczamy całe Summer Game Fest, czyli został nam ostatni event PC Gaming Shows i zobaczymy co tam będzie i podsumujemy sobie całość, która no słabo wychodzi jak na razie, ale spokojnie, może tutaj się coś ciekawego zadzieje. No i później oczywiście ludziska Claire Obscure Expedition Territory 3 będziemy dalej kontynuować. Powiem wam szczerze, że wczoraj troszeczkę offline'owo pograłem, żeby trochę sobie polevelować. I w sumie wyszło, że żeby odblokować wyższy damage niż 9999 musimy zrobić po prostu jakiegoś questa, a konkretnie zakończyć drugi akt, więc no cóż, będziemy brnąć dalej i zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie, więc co, lecimy, nieprawda, że tak jest, lecimy. Dobra, tu się nam coś nie załączyło do końca. Więc na spokojnie. Okej, tu jest to. Hej, siemanko ludzkie, z tej strony witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gameplayem z trailerami. Zaczynamy od Dread Zone. Early Access Release Date, więc zaczynajmy. Jakieś zombiaki crafting pewnie, albo coś? Not many you can trust out here, but sometimes we have to work together. Yes, we need to work. Together. To są chyba tak, nie do końca są zombiaki, kurde, to wyglądają kurde jakieś stwory takie, które bez twarzy, nie? Jak ala The Forest. O Jezus Maria, co to jest? Szczerze powiedziawszy mało unikatowe, kurde, te stwory są. Niby się zachowują jak zombiaki, kurde, to tak nie do końca są zombiaki, nie? Lipa. Jeszcze jakby jakieś PvP było? Z ludźmi innymi? Takie extraction? Dread Zone. Tak jest. A Lost Rift. That's about people can fly, nie? Z tego co kojarzę. Po nieudanym Outridersach przerzucili się
na coś takiego. Chyba słabo celują, widzę. Trochę słabo celują. Wczesny dostęp 2.5. Więc to jeszcze nie jest... Jeszcze nie jest final product. Ale średnio powiem. Dużo tego typu gier jest. Maple Story, Stargazer Update. The Stargazer. Hyper Burning Max, grow faster in Challenger World. O! Z Day the Diver nawet jest połączone, okej, ciekawe. Jakaś kolaboracja. Spoko. Wizard of Legend 2. Że dzisiaj też będziemy mieli spoko trailerki. I am not the unfortunate, keeper of many cursed relics. Please consider donating an arcana to my research. Of course, I don't need the relics you trade with me. O, jest ciągle taki projekt. Stellar Blade na PC, tak jest, dawać. Na bank sobie jeszcze pogramy też w Stellar Blade'a, ale jeszcze nie teraz, za dużo tych gierek. De la buba. We've come quite far. How much more do we have to go? It's surprising to see a city in a place like this. All this talk of you being the chosen one, it ends here. Why would she want to destroy us? Why did Mother Sphere hide this truth from us? There will be nothing left of you when I'm finished. Ooh. That's not an ordinary enemy.
It's me you want. Spoko. Metal Gear Solid Delta, Snake i ta. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. That guy? No, he's close. Where did he go? We've lost sight of the enemy. Find him. We're under fire. Enemy position unknown. Loading like this? It's a revolution. It's a revelation. Baby. Take this. Here comes another one. You won't get away from Pew, 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 pew. Taste some real pain. What's the matter? I'm over here. Go back to your... Jo, komu wyskakuje praktycznie z czaszki, nie? See you in hell. I'll grind you into nothing. What the... You're mine. All right. Jakaś minigierka. A ty, to jest Bomberman? Okej. Okej. Conqueror's Blades. 与子同袍，望于兴师，修我戈矛。与子同仇。Okej. Ciekawe. Klas, tak jest. Plamy krwi. No, wygląda trochę jak taki Total War, nie? Silent Hill Remake. O, jedyneczkę remake'ują. Tylko co? Trailer znowu? Ale dziwnie zaczęli, nie? Zamiast zacząć od jedynki, to zaczęli od dwójki? Ciekawe. Blobber Team. Stronghold Crusader Definitive Edition. Czyli jedynki też będą robić Polacy. Ciekawe. Get that thing launched! أتمنى يرحمونا.
It appears an ally needs your help, my lord. No, 15 lipca. Nice. Flash made fear. No, entering coś tam. Dobra. Truchowe wannie. O, tu zombiak. Jakaś wielka klucha z oczami. Okay. Zombie, dobrze mówiłem, zombie. Jest, krwaw tam dziewczyna, krwaw! O, co my tu mamy? Do it night abyss, second closed beta launch. O. Do it night abyss. O, jakiś gacza pewnie znowu, albo coś. The Altars. Ładne oceny pozgarniali. Od tych krytyków. Kiedy same gracze oceniają. All it takes to survive. Co sprawdzimy? You owe them nothing. They do not exist for real, and you know that. Jest tak źle, 86%. Human, Jan? Our body or our mind? This is exactly why such experiments should never be done. What if I was wrong? Ale nie sprzedali dużo kopii na Steamie. People like to use that phrase a lot, don't they? You really believe that? Jeśli 18 000 w piku było. Your own fate? No też wyszło na Goga, na Store, no zobacz, ciekawe jestem jak ten. No jeszcze jest na Game Passie to już w ogóle. To już w ogóle, jak jest na Game Passie. Chronos, The New Dawn. It's not worth giving up yet. Such is our calling. Commencing search. No to laska jest kurde w tym kombinezonie? W głosie tak? Dead Space ewidentnie widać. Caution advised. No tak, zdecydowanie laska. Something is here. Chyba, że to jakiś narrator jest. Come to mommy. Trochę ten Kalisto po tego widać, nie? Że ewoluują.
Silent Hill F. 7-minutowy, okej. シュウ君、嘘ついてるよね。騙せてると思う？ひな子を。ひな子はね、死んだんだよ。 Są napisy ten? Auto-generated. サイレントヒルは西洋ホラーと和風ホラーのエッセンスが融合したシリーズでしたが、シリーズを重ねていくごとに和風ホラーのエッセンスが失われていったように感じています。そこで一層和風ホラーのエッセンス 100% のサイレントヒルを作ってみたいという気持ちが出てきました。和風のサイレントヒルを作るなら日本やアジアの制作チームが良いと考えており、そのタイミングでネオバーズさんと出会いました。日本の大手パブリッシャーともいくつか仕事をしており、コミュニケーションも円滑に取れる良いチームだと感じました。你把我们这个团队在一起工作也有快20年的时间了，很高兴过去的作品能被冈本制作人看见，因而促成了这一次的合作。团队中有很多成员都是 Silent Hill 以及龙骑士老师的粉丝，我们也开始与 Konami 来回的讨论，如何发展在日式的氛围下又延续 Silent Hill 精神的游戏体验。With the major thematic shift, it was absolutely critical for us to not merely copy, but really understand what the key atmospheric elements that define the classic Silent Hill titles were, in order to evolve them for F. So we spent a lot of time iterating and discussing between Neobards and Konami on how to bring that uneasy charm and loneliness of Ebisugaoka to life. Keeping in tradition with the Silent Hill series, our protagonist Hinako is also designed to be an ordinary person. However, it was crucial to us to have fun and interesting gameplay. For Silent Hill F, the team spent a lot of time focusing on creating a combat system that would feel both fresh but familiar, yet also be thematically appropriate and not overly complex. サイレントヒル F の舞台はサイレントヒルという街ではなく日本になりましたが、精神世界の中で自分自身と向かい合っていくサイコロジカルホラーである点は変わっていません。サイコロジカルホラーである点を踏まえながら和風ホラーのエッセンスを強化していきました。和風ホラーの特徴は単純なグロテスクさではなく、美しいものとおぞましいものが共存していることです。美しいがゆえにおぞましいというコンセプトで作っています。As a key concept in Silent Hill F is the idea of beauty and terror. Dobra, tłumaczę We przynajmniej. created our visual designs to have a distinct uneasiness to them, but also have a horrific charm that would make it so you just couldn't stop staring. In this matter, we were extremely fortunate to be able to work with Kara-san to design our key character art, as their designs perfectly suited the ideal of beauty and terror. 本作の時代設定を昭和にした理由ですが、今回の物語のテーマをより高いコントラストで描ける舞台や環境、時代はどれだろうかと吟味した上で選びました。今から半世紀も前の時代ということもあり、確かに私たちの現代とつながってにもかかわらず、現代では忘れ去られた風習や迷信を残しているという地続きの異世界でもあります。そのあたりも楽しんでいただけると幸いです。Another key reason we chose this time frame and location was that there were many, many elements we could draw from that would both feel familiar yet alien to many players, supporting that sense of uneasiness. 在设计关卡的时候，我们先以金山町的金谷区为基础，然后再挑选一些代表性的学校、神社等等这些具有昭和感的场景，能让关卡更充满日式氛围。当然，我们没有忘记 Silent Hill 的里世界，这是这个 IP 一个非常重要的元素。我们经过了很多次的讨论跟调整，再搭配龙骑士的剧情，才造就了属于本作的关卡体验。我相信对亚洲的玩家来说，这些日式场景应该不陌生，但对西方的玩家而言，我觉得这些都是非常有吸引力的地点。我们希望借由这款游戏，让更多玩家体验日式独特的美学与设计。これまでのサイレントヒルでは描かれなかったタイプのテーマに挑戦しています。
自分では十分にサイレントヒルで描くにふさわしいテーマと思っておりますが、 Jezus, każdy z nich ふさわしい tłumaczy? かどうか皆さん Z のご判 koreańskiego 断 na をいただけれ japoński, ば z と思い japońskiego ま na す。 angielski? Jesus. ネオバーズさんとは演出や表現についてとにかくたくさんのやり取りをさせていただきました。シナリオ側から伝えたいことは全て受け止めていただけたと思っています。 One of our core development goals was to make sure Ryukishi-san's unique storytelling characteristics were completely preserved. Because the flow and pacing of a script is very, very different than that of a playable game, there was a lot of discussion and iteration between our teams on what things would need to be adjusted, why they would need to be adjusted, and how to best go about it. For instance, something we had to consider was the flow of the levels in relation to the story, such as when to push players along, when to give them the freedom to explore. In order to present Ryukishi-san's lore in the most suitable way, we'd organize what information would fit best where, such as through environmental storytelling, secondary information such as a note you'd pick up during gameplay, characterization through animations, VO, etc., etc. And of course, what parts would be most suitable as a cutscene. 本作的叙事设计，我认为有一个原有的核心与两个崭新的面貌。原有的核心指怎么延续3 Hero 特有的战力与恐怖，崭新的面貌则是龙骑士老师笔下的剧情搭配本次的 gameplay 玩法设计。什么部分让玩家在游玩中直接去感受压力，什么时候则透过镜头与构图去投射恐惧。本作这一次从西方来到了日本。 除了环境的面貌外，我们也希望演出的部分能让玩家有相同的文化感受。Jezus, tam jakieś żeberko było widać. Czyli wystawało, nie? Wrzesień. Końcówka września. Block 17. O, to jest tego typu. Pixelóweczka. Pixel Fusion Presents. Jezu, jakieś pasożyty. Damn, are you guys still hoping to get out of here? To jest tak, giery nas ścigają. Alieny. X33. Block 17. That's engine fall. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Yeah. It was another beautiful day on the train. The farmers were growing. The builders were building. Are we going? That could work. The miners... Don't ever try to steal from me. in the trenches. Don't worry about it. Don't rush. Don't rush. The PvPers absolutely dominating. Whoa, 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 whoa. Oh, shit! We were the conductors of the train, tirelessly serving our passengers with kindness and To jest ta respect. gierka. Dobra. This is a conductor-only residence. Please back away from the door. Yes, good motherfucker!
Listen up, scumbags. You rats will never get me out of this control room. You understand me? Never. Car key. Bro, let's just flush him out. I'm tired. Do it. Run. Move. Hull compromised. Please evacuate the train. Those ungrateful mother... Bro, we can literally intercept the conductor, steal all his shit, and extract. Let's go. I'll take right, you take left. Say go. Go. Dead. We got them. We got everyone. Engine fall in 10, 9, 8, Carabao, we gotta move. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Massive PvP, okay. Super people! Czyli coś na silniku PUBG powiedział. Z supermocami. Jakiś monster dali? Co jest grane? Death Stranding 2 on the beach story so far. Uwaga, spoilery mogą być. Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. America was a country. Anybody could go anywhere they damn well pleased. The Death Stranding poked us full of holes. And if you were lucky enough to survive, the timefall came and washed you away. Then those freaks from the beach showed up. The worlds of the living and the dead all mixed together. You're a repatriate. That makes you very special. Folks started holing up in the cities. Couriers like yourself got put up on a pedestal. Sam Porter Bridges, the man who delivers. My name is Fragile. You have dooms like me. And I can't spot BTs. Just sense them. Wanna come work for me? Sam, America's last president wants to see you in person. Under Emily's leadership, we'll re-establish the United Cities of America. Emily went west. We convinced community after community to join the UCA, and we left behind people to help them. But then everything went to hell, and Emily was taken. Homo Demons, militant separatist group. The people she left behind have been hard at work, setting up chiral network terminals. Bring them online. Find Emily, and bring her home. Dooms and BBs are a good combination. Connect yourself, granting you the ability to sense BTs. It would seem the two of you have something of an affinity for one another. So, what are you waiting for? Put us on the goddamn grid.
bridge babies are quite literally bridges between this world and the other side. But BB-28 has been leaning further towards the world of the living. Towards you, Sam. That's because we're partners. Valid activation key confirmed. Interfacing with NOT network. The name's Higgs, the particle of God that permeates all existence. What if the manifestation of beaches and other associated phenomena correspond to extinction-level events? Evidence does suggest that Higgs brought them here. We've had 5 mass extinctions, each caused by an extinction entity. And now it's time for number 6. And it wouldn't be possible without a Boy Scout like you. You gave me everything I needed, Sam. A complete chiral network, spread all across America. Dooms? People like us? She's the source of it all! Extinction is a foregone conclusion. I had a little chat with Higgs. Didn't take much to make him talk. He said it was part of her plan. What? She was their leader. She wants you to go to her. And talk her out of it. Here. Oh. I've been waiting for you. In expanding the network, you brought people and their beaches together, but you also bound them to my beach, where I opened the gates to the other side. I was broken. Sure as hell didn't care about America or the future. But somewhere along the way, I started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. I'm here for you. Always. Lou? I just took your cufflinks offline. The UCA wouldn't know where you were. You'd be invisible. Damn. It all happened so fast. We were attacked. I am so sorry. Lou? Dang. Nieźle. Out fishing. I used to come here as a kid. Pine trees, the still water. It almost felt like the world held its breath. The camp closed after the drowning. But something never came loose from that place. Oh. Co jest grane? Mówiąc spokojnie jak te rybki, a tutaj jakiś demon wychodzi nam? Jesus. Mafia, the old country. What are you doing? Looking for Luca. How does he here? Sticking around where you don't belong would be the last thing you do.
In Mafia the Old Country, our story is actually very grounded. It's a very kind of personal story. It's really important that those characters do feel believable. They feel like they live in that world. No more running. For anybody working on story-driven cinematic games, the casting process is always hugely important. Father, so good to see you. The actors are going to help you bring the emotions that you want the player to feel to screen. To friendship. We've been very lucky. We found our core characters, our central 5 or 6 characters, all just popped out from the screen as soon as we saw them. Are you going to tell me the truth? Or are you going to accuse me of having a wild imagination like everyone else? The first time I saw Ricardo on the screen, I had an immediate, strong instinct that this was going to be our guy. This was our Enzo. I thought family was supposed to mean something. How can you do that to him? I had a relationship with Enzo before Ricardo, the actor, got involved, right? Because we understand his journey in the game. I had a different idea to who Enzo was going to be. And it's really interesting to see what the actor brings to the character, because a character in a video game passes through a lot of hands, from the writers to myself as AD, to the character artists, to the animators. Everybody brings something to the character, and Enzo absolutely evolved across that process. He started as a sort of a younger guy in a way that was maybe even more naive and fresh-faced than we see him in the game. I'm going far away from this place, Gaetano. Never coming back. Enzo is a badass, right? Enzo is a dangerous guy. But he also has this other side to him where he's very human and approachable. He's trying to figure some of this stuff out in the same way players are as they encounter him in the game. Ricardo still has a lot of that. He has that naivety, has a quality to him and his performance. We needed somebody very, very special for that role, and yeah, we were lucky that Ricardo came knocking. We are trying to listen to our actors and to their ideas, because in the end it could enrich the experience that the player has while playing the game. And it's them who play the role at the end of the day, so they need to feel comfortable with what we are asking them to do. All of the men in this room are bound by blood. So we cast great actors for the role. Our job is to take those performances, their talent, and put it on the screen. It's not always straightforward. There is so much work i to był? An effort that goes into translating what we all take for granted, which we see every day in the nuanced actions, behaviours, movements of real people. The emotions that they convey really comes across in the detail of those performances when you see them in the game itself. They wonder our returns. Where have you been? Nowhere. Been busy. I think that the biggest challenge for an actor that's not used to acting in the motion capture stage is the emptiness of the motion capture stage. The actors need to be able to imagine a lot. We are supporting them by the props, explaining what each prop means, what the set looks like, and then we are also showing them the virtual world on the screen. We are having like 2 studios, one in Brno, Czech Republic. We use this mostly for the systemic animation, for all the player locomotion, NPC locomotion, the word interaction, all the non-spoken events in the game. For the cinematics and narrative and spoken parts of the game, we are using the California 2K Games motion capture studio in Petaluma, which is really huge. This studio allows us to capture, we call it TCAP, like total capture, which means that we can record not only the body animation, but also the facial expressions and the audio of the actors. And then you land on the ground. Actors, they are enjoying playing and imagining the world, you know, so it's a blast to work with them, you know. They all love to do so. My precious. Getting the imagination out of their head may sound challenging for them. It's kind of also freedom for them, you know. Chemistry between the actors, particularly Enzo and Isabella, has been really, really amazing. It's a real pleasure to watch. People might talk. And what would they say? The way that we tie together the music and the performances and the location and all these things to produce, hopefully, a very memorable introduction into Sicily and to Enzo's experience. That's there to really make players form a relationship with the cast. You can form a relationship with the experience. I think is fantastic. You have a name.
Enzo. All right, Enzo. Let's go. Zapowiada się przednio. Della Mafia zapowiada się przednio. Soulstone Survivors Official Launch. Nice. Więc wychodzą z Early Accessa. I swore upon the Dawnstone, alongside my brothers and sisters in arms, to surrender my soul to the Void Hunters and to end the nightmare of the Great Void. We've hunted through thousands of battlefields, claiming their soul stones to feed our power, and from their corruption, we forged our strength. Yes. Your soul is mine. We rise. And now, I finally found you, Void King. Soulstone survivors, unleash chaos. Became a god. Pięknie, pięknie. Toa and the Guardians of the Secret Tree. We wrześniu 19. Hades 2 Unseen Update. Jeszcze nie wyszło, nie? Z Accessa. Yep, jeszcze nie wyszło. The vow of rivals. Wow, mama. Wow, mama. It's you. Aww. Grant me the aspect of Anubis. Aspekt Anubisu. When did it start? You couldn't even stand looking at me. Mortals living or otherwise were never meant to see Olympus and all its glory. I'd rather see you anyway, Nelly. We're really starting to get to know each other. Will shine so bright it hurts. Let's flood them, Witchy. The ramifications. Please leave me to consider what this means. I can help. I can help. Even
the scholar of all must worship the ground beneath your feet. There's a lot to like about this part of Oceanus, don't you think? While I was living, I could never have imagined anything like this. Still fast asleep. You look upon the oath of the unseen night after night, but do you understand the lesson? Got something real special there. O! Szkielecik jest. Burtkę zapuścił. Overwatch 2. 17 sezon już? Damn. Lost. I'm alive. Now we play in my world. Selecting upgrades to match new user. Co to jest? I think a level up is in order. How did you get in here? Don't touch that. Hey, this is not part of my programming. Class dismissed. Overdrive activated. Final upgrades inbound. You have unlocked the privilege to annihilate. O! Annihilate. Leaving so soon. Game over. Meh. 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 Ludowa. Loot to level up and dominate. O, wybuchało. O, ciekawe. Warton. Our islands burn. Evil hordes spread destruction and devastation. Today, instead of sowing seeds, we sharpen our blades for a coming harvest of war. A, to jest ta gierka z elementami roguelike'a, okej. Roguelite'a, przepraszam bardzo. Water. Okay. Why? British Divisioners. To jest jakiś horror chyba, nie? No to przynajmniej wychodzi.
Była nasza waifu, która nas prześladuje. I w Japonii? O Jezus Maria, co to tam było? Okej. The Hunter, Call of the Wild. O, Bober. Kaczuszka nurkuje, chociaż tam żadnych rybek nie ma, ale... I cóż... No chciała się tylko napić. No i co, drzewko padło. Ale co, on tak zostawił? Scam! Did... Oh shit! Nie dość, że złamana noga, to jeszcze mam uciekać? Jezus, ale tam wpierniczają te zombiaki. Piątka. Dobra, mamy właśnie tego kałacha. Topór, okej. O. Okej. Avita, A Journey of Hope. Official? Official launch, nice. Where the hope dies, Avita comes. Avita, pięknie. Pięknie, no dobra. No dobra, Liskę, ale dobrnęliśmy do końca trailerku dzisiaj, także to by było tyle. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej. Dobra, trailerki z głowy. Trailerki z głowy, ale to jeszcze koniec, bo mamy kupę innych rzeczy. Dobra, trailerki to jest to. Musimy wyciągnąć 3. Czekajcie, to jest... O Jezus, ile tutaj tego czasu jest? Jest to... Tu jest równe 0. O, dobra. Tu jest równe 0. Dobra, ciekaw jestem 3. Okej, dobra.
Czyli ile to jest? Jakieś, ponad 2 godzinki. Będzie srogo. Będzie srogo. Dobra, to jest tak. Ej, czekajcie, bo ja tutaj czegoś nie zmieniłem, nie? Ja tu czegoś nie zmieniłem. To jest, tu nie zmieniłem tego. Holy shit, ja tu jestem, tu nie zmieniłem tego. Holy shit, ja tu... Dobra. Tu powinien być... Tu powinien być... I to powinno być... PC... Show. Nie w tej kategorii. Nie w tej kategorii siedziałem. Nie w tej kategorii. Dobra, teraz jest gites, tak, teraz jest gites. Jest git good. Jest git good. Dobra, ludziska. PC Gaming Show. Także zobaczmy, obadajmy i miejmy to z głowy, bym powiedział. Aha. Jest, rozsiądźmy się, oglądajmy, zobaczmy. Hello and welcome to the PC Gaming Show 2025. My name is Sean Day9 Plot, and once again, I am thrilled to be here with you, showing you the latest game trailers, previews, and world-exclusive first looks at what's ahead in the world of PC gaming. But even more importantly, I'm delighted to be joined again by the co-host with the most, Mika Burton. Thank you, Sean. It is great to be back on the PC Gaming Show, especially since we're cooking up something extra special this year. As you can see, Sean and I are broadcasting today's show from a crucible of clandestine accoutrements. Oh, that's right. Here in our high-tech hardware workshop, we've assembled some of the finest PC gadgetry for some of the world's smoothest secret operatives. You know where all the spies get all their coolest toys? Well, it's from us. We've made headsets that double as wall-climbing suction cups. We've made keyboards that can turn into cars that turn into boats. We've also built a laptop that's a crossbow that's also a blunderbuss, and I'm afraid to touch it. That's how you know it's good. We made a gamer chair that turns completely invisible thanks to cloaking technology. Sean, the invisible chair never actually made it out of R&D. Well, that's what they want you to think. Regardless, we're in the process of using every ounce of our high-tech, top-secret, burn-after-reading black books engineering at our disposal to build what we call the Rig. Ooh. The Rig is a top-of-the-line AMD-powered gaming PC, and it could be yours. Because after we build it here today, we will be giving it away to one lucky viewer at the end of the show. But that'll happen a bit later. Right now, let's kick off the show the PC Gamer way. Dawać mi world premiere. 3 world premieres. No proszę. Dawać. Dahlia, I know you're nervous about going home. But you're going to be fine. The Expanse? We don't know the state of the crisis. But a job's a job, right? Get in, get out. Don't get sucked back in. To takie do sprzątania. Sprzątanie na statku kosmicznym. Remember, D, it's just a job. Co to za giwery? Miniguny nawet? Holy shit. No tak, no bo to roboty jakieś, kurde, nie? I szkielety w sumie. Ciekawe.
Far, far west. Dobra, i trzeci. Neverwinter. Nice. The Sword Coast. Neverwinter. All these places will be consumed. No, soon. Jedynka i dwójka do ogrania. Enhanced Edition. Skoro wydali dwójkę. O, już widzę, ale będziemy nakutaszać to. Jep, ponad 100 godzin. Grubo ponad 100 godzin. Mega grubo. Aj, pamiętam maskę zdrajcy, kurde. Jedyny prawilny dalce swoją drogą. Do dwójki. Ale maskę zdrajcy. O Jezus Maria. Pamiętam, że wykokszoną postać miałem. Obsidian's 2006 classic RPG, but it's all new and shiny again. Honestly, I'm calling in sick today at launches. Ooh, me too. I think my excuse will be food poisoning. I was gonna go with regular poisoning. Interesting. Go on. Well, I already have so many sworn enemies and even more unlabeled bottles in my kitchen, so it's entirely believable. You know what? You do you, my guy. In the meantime, let's check in with Frankie and Jacob about the rig. The rig. Thanks, Mika. I'm here with PC Gamer's managing editor of hardware, Jacob Ridley, and during today's show, we're going to be building an awesome custom PC. Even better, everyone watching will have a chance to win it for themselves. This PC will be a gaming Mini powerhouse with ATX an AMD Ryzen 9 9950 X3D, a Gigabyte Radeon RX 9070 XT, plus 32 gigabytes of Corsair Dominator Titanium DDR5 RAM. We're also throwing in a Corsair K70 Pro keyboard, Asus ROG Swift OLED monitor, and a Corsair Nightsword RGB mouse, all handpicked by Jacob. We didn't forget a thing. We're even including a mousepad. That's where your mouse lives, sleeps, and entertains other mice. Let's get to work. Chyba, że ta pozycja jest tak wygląda, że to jest ten mini ATX. O! Check out this next trailer. It's fabulous. Fresh tracks, or I will get you. How do you stop that which never ends? In the endless, no two journeys unfold the same way. Come, remain by the fire, and hear the tale of Norwind's greatest champion. Musical Adventure. O mój Boże, dobra. To jeszcze na nartach, nie? Okej. There's no one I would rather die alongside than you, my champion. Coming up in the show. O, kolejne indyczki. A, to jest no, pierwszy tam był. Od Ubisoftu. Ale tak. Dużo indyczków.
O, już wiem co to jest, kurde, masakra. Mi dość, że muzyczne to jeszcze taka karciankowa bym powiedział. To są jakieś karty do wyboru, czy to są jakieś perki? Ale wykupili kurde ten, nie? Czas antenowy. Tu. Muminki. O, no proszę. No, coś czuję, że tutaj będzie bardzo, bardzo mocno dopakowane w tych trailerki. Kurde, nie? It's important to celebrate when something reinvents itself. Necess overhauls its graphics, gets major updates. It's beautiful. It's almost as beautiful as the rig's Corsair RM1000X fully modular ATX power supply. Oh, it's poetry. In fact, the only thing more poetic is a perfectly executed heist set in a dystopian techno future. Yes! When we heard the makers of Payday and GTFO had a new co-op heist FPS in the works, you know we had to find out more. So we infiltrated 10 chambers and interrogated the makers of Den of Wolves. Here's all the info we dredged from their genius minds. We were prepped and ready for the heist. We had stolen Tier 7 passkeys, acquired the building schematics, and rerouted the security comms. We're in position. The package was as good as ours. Every variable accounted for, but we fucked it up anyway. Next time, we gotta be even more prepared. O, maski jakieś? Done
Denevals is a first-person shooter, 4-player co-op heist game taking place in the future. We focus a lot on player agency, story, and keeping the player on their toes with some interesting elements that take you out of the brick-and-mortar world of the city where the game takes place. It's a power fantasy, even though there's obviously tension as well, segments and stuff. The identity of Denevals primarily is balls to the wall. Denevals is stepping back into our Payday roots. The big difference is, of course, the sci-fi area, where we can play around a lot with design. The freedom we have with this sci-fi space is a bit terrifying, actually, because you can go nuts, basically. We've actually told ourselves to not try to over-design stuff, but not limit us creatively. So designing the Midway City from the start, we knew we wanted big mega-structure buildings to actually place our levels within and be free of how big levels we want them to be. It's this very large city arising from the sea. You want to look out at the city and see, like, okay, so this is a living, breathing city and it works. Coming back to the heist genre is sort of a, I don't know, after Payday 2 I felt like I had so much more things to do in my head, like what I wanted that game to be. A contemporary setting limits you in so many ways. Everything you do to enhance the game breaks the theme. With a sort of a sci-fi theme on it, it enables you to stay in the pocket of thematics and still solve things from a gameplay angle. When making a game concept or a world, you have to think about what tools it gives you to solve problems in the future. And the sci-fi thriller theme gives us a lot of tools to play with. Midway is just a corporate haven. There's no rules, there's nothing. It's divided up into districts. There's even like district wars and this kind of thing within the city. So it's a very classical in a way, a dystopian take. Kind of like a classic role-playing game of saying like, oh, this is the backdrop and I'm gonna hand you a new adventure and have a bit of fun. So there's something called dives in the game. It's basically a neural heist. In the middle of whatever normal mission, you can basically jump to this other place. Thematically, there's these architects that build these defense mechanisms that gets injected into people's minds, and then you're paranormalne. One of those. The dives allows us to explore a little bit with visual art design and gameplay design. Just tracking down this specific person that you need to make a dive into to extract information. We don't need a bank vault for that. It could be a suburban. To po prostu informacja wyciągamy. High-end luxury apartment of some sorts. The dives provide change of pace and change of intensity in the gameplay and change of scenery, and it could be a nightmarish sort of abstract thing. Imagine trying to navigate a forest or something like this. But it could also be a Japanese temple or fortress in the Swiss Alps. We could just mix a lot of different stuff together because it's this very abstract place. And also with gameplay, we could go from a shooter to a platformer to a horror theme. Or we can have sort of parkour experimentation where you can run on walls. We make the rules for what the dives are and what they can be. The heist fantasy in general maps really well to game psychology. I'm a psychology-driven game designer to a large extent because we want to motivate you to keep playing and also like what are we stealing and what's the economy of the game. And I'm not talking about getting people to spend more cash. It's what's the drive of the game. And I think building new things or crafting things is a very interesting area. A good example would be like this thing we did for Payday where you would craft masks and this kind of thing. Yeah, we're going back to the masks. I've heard people tell me before like, oh, GTFO and then it's a masks game, right? I'm like, really? Yeah, maybe it is. But we wanted to make something different. Like we didn't want to go fully masculine, maybe doing, you know, these big skull masks. Like we don't want to limit us to not do it. But with the mask we have now, we actually wanted to bring some feminine, some sexiness, you know. So one of the inspirations
we actually had was the Keira Knightley pout that she has, and there's also like these Japanese theater demon masks with Hannibal Lecter type of style. So as in the dives, you know, we could basically make anything. The masks are this expression to allow them to expand the world inside of themselves. So finding designs where they don't really know where to put it, in what categories, we try to hit kind of a sweet spot there. This is going to be a high-paced, intense, and a very fun, collaborative game. Playing together with friends is a beautiful thing, right? Especially when we have these situations where shit hits the fan, we panic together and try to solve it. So if you put 4 people in a room and they play it, and you start to hear the voices go up, and they start to be loud in the room, then you know, like, yeah, it's something, you know? If you want to find out more about Den of Wolves, head to our Steam page and make sure to wishlist now. Oj, oj. Jeszcze sporo zostało nam. Chyba podczas tego eventa ponad 70 trailerów? Więc sporo. Patrząc to, co do tej pory obejrzeliśmy podczas tych wszystkich eventów Summer Game Festa, no to w sumie wyjdzie, że ponad 200 trailerów co obejrzymy. Trailerów, teaserów, gdzieś tam między innymi gdzieś tam jakichś takich gameplayowych, więc srogo. Spooky Express, okay. Frankie, this is my first time on Jeszcze nic nie założyli? Any advice? It's not that hard. Just show up on time, learn your lines, and don't cross me. Don't you ever cross me, Ridley. I will destroy you. Also, tea with honey is great for a scratchy throat after a long day on set. Okay. Want to rehearse the next scene? It's that silly one where I'm trying to detangle a bunch of headphone cables and you learn the folly of crossing Frankie Ward. I have powerful friends and a long reach. Or you could tell us about the next part you're going to install. Yeah, let's do that, please. Right, the X870E Aorus Master has a few special features to make PC building easier. My favorite is this tool-free SSD slot. Press a button. Oh yeah, that's full, dobra. Push down on the latch to install your SSD. No screw required, which means no more crawling on the floor looking for said screw when you inevitably drop it. Then there's this Wi-Fi antenna. This combines standard 2 Wi-Fi connections into one easy-to-install or remove connector. No need to screw anything in. Lastly, if you want to disconnect your GPU, hit the button in the corner and pull it out. Job done. Job done. Welcome to Evil Empire, where we've been working on the Rogue Prince of Persia's early access for over a year now, pushing the game way further than we ever imagined. I mean, just look at me playing. I'm happy, the team is happy, and our boss is happy. And the players, well, they seem happy too. Our 1.0 launch is fast approaching, so here's where we're at. O nie, to nie jest od Eden Prince of Persia, to jest właśnie ten, od Evil Empires, dobra. To jest ten inny Prince of Persia.
Mada! You have the opportunity to save your kingdom as the worthy Prince of Persia. O, w sierpniu. Yep. Konduktor pociągu, bileciki do kontroli. Ended up in this situation. We were the conductors of the train, tirelessly serving our passengers with kindness and respect. Excuse me, this is a conductor-only residence. Please back away from the door. Hey, what's up? Yes, get motherfucking ready! Listen up, scumbags. You rats will never get me out of this control room. You understand me? Never. Car key. Bro, let's just flush him out. I'm tired. Run! Move, move, move. Hull compromised. Please evacuate the train. Those ungrateful mother... Bro, we can literally... Mother fluffers. And extract. Let's go, 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 go! I'll take right, you take left. Say go. Go, 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 go. There. We got them! We got everyone! Engine fall in 10, 9, 8. Carabao, we gotta move! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do-do-do-do-do. Eve Frontier. Eve Frontier's Founder Access is the first public step in creating a visionary sci-fi survival experience. You start your journey alone, a tiny blip in a seemingly endless universe. As you struggle to gain a foothold in this hostile world, you can build rudimentary structures, improved ships, components, and more. You'll begin to discover details about the universe and the ancient civilizations whose remnants still roam the skies. Everything requires fuel to operate, and good resource management is crucial to survival. The most potent source of fuel, crude, is necessary to build formidable ships, advanced structures, and even stargates, reconnecting the vast universe. Smart structures are highly customizable and open the possibility for emergent gameplay only bound by your creativity. Founders have already created custom tournaments, specialized trading hubs, advanced security systems, and more. Are you ready to lose yourself on the frontier? Okay. Wow, I knew space was dark, but that was dark. CCP really knows how to make the destruction of the universe look kind of beautiful. I'm honestly looking forward to being ambushed in the depths of space in Eve Frontier. But if you're like me and the thought of being caught off guard is a no-no, just head over to the PC Gaming Show's Steam page and you'll find every single game we're showing today in one convenient spot ready to be wishlisted. So no scary surprises. Absolutely. And now here's a look at some of the great games from puzzle publisher Astrological. No. World premiere. Skyrick. I'd say the days are blurring together. But what days? As for the isolation, I'm an introvert. It suits me. The contracts just keep on coming. 2 more rigs to construct. That will put me short in power. Gonna need more hydrogen generators. Good news is, I've managed to synthesize 334 liters of water in the last 24 hours. Now they want 200 liters of ammonium hydroxide. Rewards are good though. On completion, we'll finally acquire an electrolytic reducer. And with all that methane on level 2, that means methanol. After Czy są jakieś wydobywanie? the fact no one
Jakieś surowców z planety. Przełyk mają nad ziemią i później... Właśnie, bo jest... Rura w dół poszła. Ciekawe. Welcome to Matsuzawa Manufacturing Factory number 1. A co mamy tutaj? Co my wytwarzamy w ogóle? O! Komponenty do różnych rzeczy. The console? O kurde. Kaizen, a factory story. Okay. Nowy Minecraft. Zdecydowanie, że wygląda jak Minecraft. Nowe formy życia. Hit your quota. Down apart. Okay. This is a factory in Modulus. Here, we're producing blue cores. Let's see how we got here. This facility was built out of these 3 modules, which were joined, stamped, and dyed with pigment. Produced here, in our blue pigment refinery, which was constructed from these modules, made by combining these modules, cut from cubes, which were melted from polyrock, extracted here. Modules. So, Jacob, have you got any quick Dalej nie złożyli tego kompa? Co jest grane? Here's one. You know when you accidentally drop a tiny little screw into your PC case and it just disappears? Oh, yeah, I hate that. Do you have some cool hack for quickly finding it? Nope. My tip is that screw is gone forever and you should pretend it never existed. Forget I asked about tips. What can you tell me about the Radeon RX 9070 XT you're installing? The Radeon RX 9070 XT is a hot ticket item right now, and for good reason. This is AMD's graphics division putting its best foot forward with an RDNA 4 chip that can go toe-to-toe with NVIDIA's GeForce RTX 5070 Ti. If you're worried about running out of VRAM, don't be. This comes with 16 gigabytes of GDDR6. That's plenty for gaming at 4K. Plus it supports FSR4, the latest version of AMD's upscaling technology, to help your frame rate. But what I like about it most is how easy it is to undervolt. This lets you run it with less power and still get top performance. Ale nadal nie zużyli nic. Kompletnie. Ja się pytam, kiedy będą składać tego kompa. A nie tam.
Choose humanity's future. Okay. O, kwiatek jakiś. We were wrong. O. Generation Exile. Okay. $11-bit Studios. The Alters? I know our odds. Yep. Maybe it's time to consider the easy way out. Give me all your love now. 'Cause for all we know, we might be dead by tomorrow. I can't go on wasting my time, adding scars to my heart. 'Cause all I hear is I'm not ready now. You were always one of us. From day one. What if deciding, making choices was never anything more than just an illusion? What's in your heart? But if you're not ready, You're still making it about yourself. Just look at us. how can you be ready? I just wanted to find a way out. 'Cause soon enough we'll die. 'Cause soon enough we'll die. 'Cause soon enough we'll die. This is Pathfinder. Oh. Abomination Vaults. A hack and slash dungeon crawl Oh. where up to 4 players battle through a single massive labyrinth filled to the brim with monsters, treasure, and secrets. Secrets, yes. Customize each hero between 3 paths, inspired by 2nd edition Pathfinder. Or mix and match to craft the perfect hybrid. Whether adventuring solo or with friends, switch between the party's heroes on the fly to unleash almighty combo attacks to annihilate the forces of darkness. Deep below the surface, the dark sorceress Belcora Haruvex gathers her power. Are you foolhardy enough to delve into the shadowy depths of the Abomination Vaults? Pathfinder. Okay. We meet again, little merchant. Still taking up the challenge of a double life. Torn The between double life of the Agent 007. two sides of the same precious coin. In one life, you brave dangers, while in the other, you put your skills and hustle to the test. To grow your store. As you chase that vision, you may pause and wonder, is this pursuit more important than its destination? That answer lies within you, little merchant. Little merchant. Computers aren't the only thing we build here at our hardware workshop. While Frankie and Jacob are working on the rig, Mika and I have been preparing some more elegant equipment for fieldwork. Spy gadgets. See here. This might appear to be a standard ATX full-tower personal gaming computer. In actuality, every component is also an extremely cool spy gadget. Take, for instance, this CPU fan. In reality, Ninja Star. That did a real number when we tried it on an intern. Well,
Moving on, we have our range of hidden tasers. To the untrained eye, a coffee mug. Yeah. In reality, a taser. Ooh, or how about this? To the untrained derriere, a roll of toilet paper. But in actuality, you guessed it, it's a taser. Hey, what about this? Is this like a hidden listening device, USB, or is it maybe a spy camera? Oh. That is, of course, also a taser. Don't worry, you know, he'll be fine. Eventually. For now, let's check out our next exciting world premiere. Trauma coś tam chyba bodajże, z tego co kojarzę. Welcome home. Barotrauma, no właśnie. Chrome and Harbor Expansion. To już na dodatek. Aż zapowiedziany. No, I'm not a human. Your safety is your own responsibility. Sharing a roof with someone, make sure they're humans. Check their eyes and teeth. An overlooked visitor will kill you. You will never know that I'm not a human. Znowu jakieś Minecrafty? Hi, I'm Oscar, a solo developer, and this is my game, Promocji. It's an online multiplayer game where you control a ragdoll robot and compete in some very silly physics-based competitions. I started making this game in my spare time, and now you can play the free Czyli demo taki on Minecraftowy Steam. Fallout. In a lobby area called Nie Fallout, Fallout tylko ten... Central, where you can meet up with your friends and mess around with the sandbox while they arrive. When you're ready, mind the gap and hop on the matchmaking train to your Botsu tournament. Your team will compete in bonkers box ball matches, steal boxes and drag your team to victory in stockpile, and try to be the last bot standing in sumo. It's even got physics-based power-ups, like sticky bombs, balloons that work on anything, and grappling hooks to swing the match in your favor. You can play both online and split screen at the same time, and you can create crazy custom matches in the Steam demo right now. No, zdecydowanie. Fall Guysy a la Minecraft. Spotlight, hot night, glow red at the stoplight. I say, big swerve, big roll, rich chase. I serve, line up for the looks that kill. So rich it can make you ill. Don't choke on the diamond pill. Cheap lies, get a gag like bow down to the golden strand. Get in line, I'm an hiding man. Come close, yeah, I'll use what I can when I can. I will rate with a 1 to a 10. I will call if I want it again. Ping pong. Coming up in the show. O! Indyki. Dużo indyków. No naprawdę, w tym roku mamy rok indyków, naprawdę, nie? No more room in hell too. Czyli w piekle nie ma więcej miejsca i dlatego na ziemię przysyłają. Mam tutaj tych piekielników. Jeszcze? No, jeszcze dużo.
World premiere. What an amazing collection of games we've already seen. Mika, we are really turning up the heat this year. We sure are. Mika, what is that? Oh, it's thermal paste. Oh, wait, let me guess. It doubles as like a plastic explosive, or maybe it's a potent tranquilizing gas, or is that just like another taser? No, it's literally just thermal paste. You know, it transfers the heat from your CPU to your heat sinks to avoid overheating. Oh. Plus, it is an amazing cookie filler. It's like forbidden icing. Mika, you can't eat thermal paste. Of course you can, especially not with milk. Okay, let's check in on that build again. Can we put it in the computer? Absolutely not, but I'm certainly going to try. Before we get ahead of ourselves, what kind of CPU is this puppy working with? It's with no small amount of envy that I say this. We're equipping the rig with an AMD Ryzen 9 9950 X3D processor. Put simply, this is the fastest 16-core consumer CPU money can buy. It combines the best parts of every processor ever made. The power of a 16-core monster for tough jobs, check. The gaming chops of second-gen AMD 3D V-Cache tech, check. This beast can work as hard as it plays, and it plays in a completely different league. It's the best processor in the world for gamers and creators, for gaming and for everything else. It's a beauty. If I wasn't putting it in the rig, I'd be tempted to walk out of here with it myself. Phenomenal. Peak PC gaming, courtesy of PC Gamer and AMD. Indeed. So, Plasma Globe? Plasma Globe. Nadal nic nie zdążyli, nie? Looks like things are coming along perfectly with the rig. Which is perfect because right now we've got another exciting world premiere to show you from our friends at Fail Better Games. The village of Chandley is small, complicated, and everyone's got their own story. For 100 years, the practice of horticulture has been under a curse, making even the simplest act of cultivation unpredictable. But you come from a long line of sorcerers steeped in the green and growing arts. Your family's old lodge has been empty for a long time, so don't expect airs and graces. Chandley may be small, but it's thick with secrets. And set in its ways. Yes. Is it ready for the return of a mandrake? The Mandrake setting is based on British history and folklore. For research, we've walked in a temperate rainforest and visited an ancient coal mine beneath the Forest of Dean. It's a world where overfishing might cause a river to put a curse on you, and where you'll go delving for bright minerals in the forgotten deeps. Sunless sea and sunless skies did have some light cannibalism in them. You can't eat people in this one, but that doesn't mean that it's safe. There are old powers waiting in the corners of the world, and the night does not belong to mortals. If all of that sounds good to you, wishlist Mandrake on Steam right now. Kucharz pizzy z gnatem.
O! Pizza Bandit, lol. A week in the life of a demon school student in under a minute, starting now. Monday, catch up on the news, get a new assignment, fight some guys using tactics, check your diary. Tuesday, investigate a spooky classroom, gain a rival, fight some more guys, find a dog. Wednesday, romance your friends, kick an egg, fight those guys. Thursday, follow some blood, track down a missing sandwich, pull a new friend out of nowhere. There's guys, you fight them. Friday, find a cursed dog, learn a terrible secret, fight a really big guy. The weekend, sing karaoke, race beetles, rent some tapes, and generally just relax. That's 1 week down, many to go. Wishlist Demon School, an RPG with tactical battles right now. Congratulations on your assignment. You have been selected to oversee a caretaker deployment in Sector Naprawdę? 43A. This video Sektor will 43A jest nasz, tak and its jest. sacred directive, the preservation and propagation of the human species. After global hydrosaturation, Czyli smeksy będą. Earth became uninhabitable. Humanity moved to orbit, but reproduction in space proved impossible. Moses responded with the Human Seed Program. Cryogenic embryos are grown to maturity in surface-based Lazarus pods, then transferred to orbital colonies for immediate workforce integration. Your caretaker unit manages every step: retrieval, growth, and orbital transfer. Caretakers maintain surface facilities, build autonomous power systems, and adapt to any anomaly, from environmental failure to unauthorized presence. Enjoy the rest of your assignment. And remember, every seed you plant shapes humanity's future. You're the only one who can safeguard the future of humanity in The Last Caretaker. So, you know, no pressure or anything. Hey, Sean, what was that? I am so sorry. I may have eaten a light snack that just didn't really agree with me. Wait a second. Did you get into my thermal paste stash again? I prefer the term computer hummus. No, that's definitely a train, which means we are right on track for our next world premiere. Sean, no! Put it down. Czyli znowu taki ten survival z budowaniem. Kurde, strasznie dużo tych gierek, kurde, nie? No to w ogóle cały pociąg budujemy. Okej. Railborn. Urodzony na torach.
Voyagers of Nera. Znowu early access. Ajajajajaj. Prospector, Norex would like to offer you an opportunity. We have some dirty work we need you to take care of. Okay. At your own risk, of course. Keep your mouth shut and you'll be rewarded. You want to hunt monsters? Evolve 3. Icarus, Great Hunts. And don't answer questions. Garbage Country. Okay. So you're good at building PCs, but can you build Nic nie other budują. things? Like a car? No, Frankie. I can't build a car. What about like a winching system to pull something heavy out of, for example, a lake? I mean, maybe I could put together... Say a car was in a lake and you needed to winch it out. Could you at least build a ramp to make the winching a bit easier? Is there something you want to tell me? I drove your car off a ramp and into a lake, but I only did it to put the fire out. My car was on fire? There is no point in jumping a car off a ramp if it's not on fire. Is there any good news to this story? Yeah. Just check out this ramp. You should install these before you start shopping for a new car. Oh, that's the Corsair Dominator Titanium DDR5. This kit is perfect for building an all AMD Ryzen build at 6,000 megatransfers a second and with low latency. However, we've also stuffed something special here, a light enhancement kit. That's a pair of dummy sticks that look the part but don't actually contain any memory chips. This is a great solution for an AMD build, as it means you can stick to the more reliable slots on the motherboard, 2 and 4, while looking the part. It also pairs nicely with our Haven 420 case, which offers thermal optimization through its central GPU airflow that sits within a dual-chamber design. That sounds like the perfect hardware combo for anyone looking to frag draw cards, explore endless dungeons, or simply stream with friends. But while you're out there updating your part picker list, why not check out this exciting upcoming game? O, Lovecraft, czyli co? World changed in the blink of an eye. The outpost where we hoped to find salvation Cthulhu. has stopped responding. We found it abandoned. Albo nie. All in ruins. Now we have to find out what happened and rebuild what's left. As we make the most of the little space the tree afford, we live under a constant threat from the fog. Not an ordinary mist that we knew before, but one that overwhelms us with the worst kind of fear. And yet, if we want to survive in the new conditions, we must not only fight the fog, we must explore it, research it, understand it, as the fate of our people, maybe even the world, depends on it. And all before fear consumes us all. Ooh. You must not give into the fear. The tree protects. The tree prevails. Dark switch. Okay.
Ja nie byłem w stanie tego Coming przeczytać. up in the show, Ścianka była jakaś taka dziwna. Znowu jakieś indyki. Naprawdę. Masowo indyki, nie? Your cult is waiting for prophets to lead them. Convert the feeble-minded. Learn the occult. Spread the mighty one's influence. Find power in the god of your choice to bring the unseen depths to the mortal world. Coś jak Cult of the Lamp. Now go. Vanquish the opposition. Burn the non-believers. Indoctrinate the uncivilized. And survive the horrors. Grow in power and strength. Unlock new unholy sorceries to overcome the mightiest of enemies. You have what it takes to worship the Eldritch. Worship. Dun, dun, dun. Ale tam flip był, kurde. after almost a decade, Muse Games is bringing us a follow-up to the airship combat game Guns of Icarus. Now, as with all professions, our work as gadget-crazed weirdos would be impossible if not for the laser watches and ejector seats of those who came before us. We stand on the shoulders of giants, crafty, unhinged giants. Which is why I am pleased to present, in an attaché case full of throwing knives and tear gas canisters, the latest intel on Bond. James Bond. So we sent our secret agents to see what's happening at IO Interactive. .007 First Light. When things got together and we figured out that we were going to work on such a legendary IP, we were very, very excited. It's a huge opportunity, and also the fact that it hasn't been a game 14 years just adds to the excitement of a comeback of this game in gaming. The colleagues that we have here are phenomenal, and I think taking all of their experience from the sort of agent fantasy that they've been building for all these years and applying it to the Bond franchise has been incredible to see and to be a part of. We're making a standalone James Bond game, but there are characters and locations that I think are going to make the fans of the novels and the fans of the movies and the cinematic history really smile. In any kind of IP where there's some known aspects of the character, you can initially view these as constraints, but really they're strengths because we get to work with all these amazing partners. Aston Martin and Land Rover, collaborations with Omega, and all of these things lends itself a sense of credibility to the player that this is a real James Bond experience. Crafting this character has been both exciting and extremely challenging because it's a balance between being very true to Ian Fleming's Krakowski, albo Alligatorki. yet bringing some part of IO into that. The most special thing about our version of Bond is that it's an IO reimagination of the origin of Bond himself, and it allows us to really dive in and learn about what it takes to enter this world of espionage. It was very important to us from early on that we didn't want to synthesize Bond. We didn't want to go in and cherry pick qualities from different aspects of stories or whatever. We wanted to make something that was
fully original. So he's young. He's someone who doesn't yet know all the things we know about James Bond. He has all the core qualities. So he's irreverent, he's inherently charming, he's funny, but he's not yet cold, he's not callous, he's a more energetic, he has that impatience of youth built into him. Somewhere in between a naive, not yet worn down, principled young man, and then that journey onto this hard-hitting, colder guy that we might recognize. That space there was really inspiring to us. He is very true to his North Star and his values. And the story is very much about when you meet the harsh, political, dangerous world out there, how does a young man fare while still retaining his values? Not only will we get to experience the character changes and the lessons he needs to learn, but also how he gets his famed gear. The world is a big part of how you solve the problems as you get to them. Using the environment and weapons and charm, and obviously gadgets is a huge part of that. We have a lot of the gadgets you'd expect, and then quite a few you wouldn't. So our longtime fans from our Hitman franchise can expect to recognize some of these core elements from our interactive in our James Bond game. A really core aspect of this game is what we call creative approach. And it has to do with standing outside a lavish location. We're going to give you an objective in here. You absolutely need to be able to do that in a bunch of different ways. But I think the biggest difference is that you need a lot of patience to play Hitman. You need to be sitting there seeing the patrol. He goes over there and he likes wine and you overhear that thing. But Bond, he can also just walk through the front door. I'm actually just going to go and talk to them. I'm just going to go punch him right now. If you're a James Bond that wants to crouch along, you know, the covers and be careful and all that stuff, that's your Bond and that's fine. But we've crafted a game that has a lot more forward momentum. Spycraft is part of our DNA. However, in terms of Bond, there are two key differences. The agent we were working with before, he is an empty shell, right? He's a chameleon, whereas just Bond is very much a personality. A big part of the fun of playing the game is to see what he'll say, because he always has something great to say that you wouldn't have thought of. His quick wit and talking your way into and out of trouble is a big part of the core loop as well. If Hitman is a single-minded killer and basically the bad guy of the game, Bond is the hero. And that means that we are much more focused on his journey as a character, and we are much more focused on saving the world. O, ciekawe. I think it's safe to say that we were dialing the action to 12 on this one. We wanted a physical Bond. We wanted fighting to be visceral and brutal and violent and super fun and exciting. So we spent a No i tutaj przede wszystkim to nie jest skradanka tak do końca, nie? Tak, Hitman. Combat where you're fighting multiple opponents at once. You can grab them and punch them and throw them into each other, use the environment. We really did strides and upping the dynamism, the kinetic feel of the combat, be that in melee combat and shooting and the seamless in and out between that. It's very, very exciting. We as a studio and as a team have evolved a lot to do top class action, spectacle moments and spectacle situations, all interactive. The situations you get into are absolutely wild. It's because that's the 360 experience that our fans deserve and expect from a Bond experience. And we've really pushed our engine to sort of bring on this higher level of spectacle and fidelity to the game. This production has pushed our internal tech beyond, like miles ahead of what we were able to do before. Depicting these beautiful different cities and locations, exotic types of vehicles, not just normal vehicles. So we take everything we know, but also evolving with technology to deliver an experience that is more advanced than we've ever done before. This has to be a larger-than-life action-adventure story, and that's what we've delivered. But it's always with character at its center. There's never action for action's sake. It's because it leads to the next thing. It's because he needs and has to do this in order to succeed. Having worked on Hitman on and off for 20 years, this is the combination of all that work, all that skill, all that practice, coming together and finally seeing the ultimate spy fantasy come to life. First Light 007.
Lol. Dziwna gierka. Goblin America. Okej. When the world ended, we shielded our city. Safe. Jeszcze trochę pewnie. O. We endured. Until now. Until you, time traveler. Only you can shatter our chains. Guide our armies. Defend our kingdom. Propel the evil hordes. Rebuild what the enemy shattered. And restore Taki tower defense? of our city. The lands of Bastion still whisper secrets. Relics of power waiting to be claimed. Together, you are legions. Not even the hordes of the Unraveler shall halt your advance. Your strength will never cease to grow. Once banished, you will break us free. Ever Siege. Untold Ages. Feels like something's been implanted at the base of your skull. That's because there has. It's in your best interest. Big face. Job done. We are running a fine-tuned engine of gaming goodness. Oh, speaking of, Sean, what's going on with the rig? Let's find out. Frankie, Jacob, status report? We're doing great down here. Jacob is about to fill us in on what we're installing next. I'm just wiring up everything with our Gigabyte Aorus X870E motherboard. It's got a suite of features for reliable overclocking performance, and its built-in thermal armor and heat sinks will keep our Ryzen X3D rig running great without running hot. And of course, our GPU, a Gigabyte Radeon RX 9070 XT with RDNA 4 architecture, and 3rd gen AMD ray tracing tech for competitive 4K performance. Awesome. And for those of you who want to speed up your own PC build, I've got a technique I always use. A montage. A what? A montage. O, w końcu pokazują. Holy Jesus, w końcu się doczekaliśmy. Oh, a montage. Right. Great idea, Frankie. Freeze frame high five? Freeze frame what? Not gonna lie, I'm starting to get a little bit worried about the rig booting, but oh, perfect. In the meantime, here's some new tech for you, or should I say, some new Terra tech.
litera techlidzin. Okej. Słabo powiem wam. Słabiutko znowu. Nie no, tegoroczne cały Summer Game Fest jest giga słaby, powiem wam tak. Pojedyncze tytuły tylko. Nic wielkiego, żadnego wow, szału. I pa. O mój Boże, ale co to dostała ta śmacz, czy co tokolwiek to było. Tam jest jakiś Matrix. Jaka czerwona małpa. O, progress. Oh, I didn't see you there. Don't mind me, I have got a special friend stopping by, but don't tell the folks upstairs. It's a surprise, you see. When you see them, just let them know that they can add any of today's exciting games to their wish list. Follow the link below to see all the goodies in today's show. And in the meantime, let's see what our friends over at Rogue Snail have been cooking up. Meu Deus. Perdoe essa pobre coitada. Que de joelhos rezou bocado. Pedindo pra chuva cair sem parar. O sertão é rico para quem tem Exile-like. Okay. Roguelike. Uma pessoa pode lavrar chão que nem mesmo cactos consegue brotar. Todos precisam saber sobre o que de fato aconteceu em Canudos. Eles moveram mundos para acabar com o nosso lar. Perdemos, mas resistimos, como Mandacaru no meio da grande seca. Eles vão nos massacrar novamente, Paginho. Eles vão nos massacrar. Um a um. Co to jest? Then
and theft. And worst of all, you've tried to flee. And it pains me deeply. But a lamb that's always lost. Has to be gold. Señor. Chef, opening your own restaurant may feel like a fairy tale, but it's trickier than it looks. Customers curse you. The hordes line up at the door. Elder gods are summoned. All of this can really burn your biscuits. But you will be forged in the fires of the kitchen. Sharpen your knives and master the magic of food. For an ancient hunger has awoken. And the path to a demon's heart is through its stomach. Hey, let's check in on how things are progressing with the rig. And make sure there aren't The any rig? saboteurs in the mix. Hey, Mika, how are the kids looking down there? Well, oh, it's not looking great. They're hooking up oh my God, they're hooking up the PC to a printer. No, printer, it's too dangerous. I I know. told them the rig is way too valuable to be anywhere near a printer. I know. We have to stop them. No. It's too late because they're downloading a driver. Oh. Oh, Wait. God, why? Maybe it's an okay. Jacob looks like he's laughing. Oh, no, he's sobbing. Oh, no. And now he's cursing God. Yeah. Oof. Why, you maniacs, why? Damn you, printers. Haven't you taken enough from us? Well, while our team does some troubleshooting, let's take back the post-apocalypse from hordes of mutants in co-op roguelite Guntouchables. If you're watching this tape, it means the world has ended. Welcome to Guntouchables. It's not a game, it's a state of mind. It's about having such a cool gun, you're untouchable. That's why they call it Guntouchables. Collect crates in the wasteland to help you kick more ass. But your enemies are getting upgraded too, and that's where things heat up. So get ready to blow stuff up, and smack stuff with a shovel, and shred stuff with a bone saw, and snipe stuff. Survival is about sticking together. It's about getting badass guns and even more badasser upgrades. It's about killing whatever this thing is. Because here in the apocalypse, you're up against a million maniacal mutants that want nothing more than to pound you into hamburger meat. There's only one way to survive, and that's to become Guntouchable. Guntouchable. Okay. New Blood Interactive. Coming up in the show,
Okay, okay. This is the Superhero Dispatch Network. I hope you're ready for your first shift. Wait, we're doing this? Hey team, this is your dispatcher. Someone's robbing the museum. Watch and learn, Sonny. How do I mute you? How do Okay. Friday? Today's Friday. I know. Muzyka przynajmniej jest fajna. Wheel World is the rare kind of game that leaves you asking the important questions, like, why aren't all the world's bicycles shaped like hot dogs? We can only hope the answer reveals itself someday. Until then, let's turn our attention to the latest from FBC Firebreak, the next game from Remedy. And if my tracker is working properly, it looks like Frankie met up with the Bureau. It's been 6 years now since we've been locked in with the hiss. I don't care about your day job if you can hold a gun and use a tool. Firebreak needs you. I'll be frank with you, this ain't an easy shift, but at least you won't be alone. Your fellow Firebreakers will have your back. Fighting together, fixing together, and hell, even showering together. If you can stand your ground and stick together, it'll be more than enough to survive. Corrupted item loose on site. On my way. Co on tam, świnię założył? That's the job. Sounds simple enough. Good. I've got a liability waiver here with your name on it. Oh yeah. That trailer was absolutely epic, delivered on all fronts, but it did take me back to my student days. It might have been the post-it notes, the traffic lights, and the slight feeling of regret in the shower. What have we signed up to? Mike Kayata, you're the game director of FBC Firebreak from Remedy Games. Thank you so much for joining us. What have we signed up to here? Yeah, lots. So that was our big launch trailer. We're coming out in just over a week now, so we're really excited to share a lot more of the game, stuff that we haven't shown, a little bit of all of the 5 jobs in the game, which are kind of different crises that you have to deal with. But yeah, so we're getting close now. I remember when Control came out in 2019, and we're revisiting that world in FBC. Why was now the right time to revisit? Yeah, so right now it was just a great time for us to kind of go back to the oldest house. We never wanted it to kind of feel like we were retreading on Control, and that was like definitely something we thought about a lot. And one of the reasons why we shifted into a first-person perspective, so you could kind of go back into the oldest house and see it from fresh eyes in a different way.
I mean, you did have a lot of fun in Control, and also we're in first person this time, so yeah. So of course very different, and I think as anyone can tell from that trailer, we're extremely like tonally to the side of Control, and this was a really big challenge for us because of course Control was very moody and atmospheric and very like horror tinged, but of course it did always have that little edge of absurdity. And speaking to that, this is kind of like why we leaned into that more absurd angle, because Control was very carefully built for a single player experience. Since we are sort of Tak, a tutaj muszą na multika też się przestawić, nie? Ale wydaje mi się, że całkiem nieźle po tych trailerach wyszło im. To może mieć niezły potencjał. Pytanie, czy uda mi się to utrzymać cały czas, nie? To jest druga strona medalu, nie? So for example, like you saw Sticky Ricky, our gigantic monster made out of sticky notes. In one of our trailers, somebody I think actually shouts like, "Sticky Ricky! Sticky Ricky!" Which was to us very, very funny, but that character, completely terrifying. And Sticky Ricky is joining us today. Yes. He's just getting himself together, and maybe he'll answer a few of my questions. Say I don't necessarily have 3 straight-up fraggers on my team. Are there roles that we can adopt in this game? Yeah, absolutely. So the game is kind of built around a trifecta of kind of saved loadouts that are centered around tools. We call these crisis kits, and each one was developed with a different play style in mind. So we have one that kind of shoots these gigantic like liquid globules you saw in the trailer, and this is for the person we always just imagine almost like Scarface, like I don't really care, I just kind of want to paint the world with something. And then we have another one which is a tool that kind of looks like a pogo stick mixed with a defibrillator, and you might be surprised, but we always have this as like a precision and tactical instrument, just because you can kind of relocate yourself and move around easily. And then we have the last really complex tool, which is literally just a wrench. It's just a wrench. It's a gigantic piece of steel. So we made a lot of active decisions to try to get people right into the gameplay. So that's at the cost of some direct storytelling, but we haven't scrimped any on the world building and the big narrative and what it feels like to be inside of the oldest house. We do associate Remedy with these big narrative games, so much imagination, atmosphere, obviously Alan Wake, obviously Control. Sure. So this feels like a new departure for you guys moving into this space. So why? Yeah. And to be clear, it's fundamentally different. You shouldn't go into this game whatsoever expecting those type of experiences, which, by the way, I personally adore. I started Remedy as a massive fan of Remedy, so this isn't a pushback on that type of experience. But the thing is that we, as soon as we started making more than one game at the same time, we just wanted to say, hey, is there a way to kind of like open the doors? If you are a huge Control head and you know all of the lore and you really love it, and you can't convince your friends to try this game out, we wanted to give that kind of step in. So even though it's not really what Remedy is today, I do hope that a little over a week from now, it will be part of what Remedy is in the future. So, Mike, as an online cooperative shooter, what does this game look like in, say, a year's time? Yeah, that's a great question, especially because, the online space, I think a lot of people treat it very differently. One of the big things that we're about is avoiding kind of like FOMO, like engagement. You don't need to check in every day. We're not going to kind of add a timed battle pass. So if you come in on day one and you come back to us a year from now, all you're going to see is all the great stuff that we add. And speaking of that, already in this year, we're going to add 2 more jobs. That adds to the other 5. Okej, czyli spoko, czyli already growing it by about 40%. nie będziemy żałować, że na przykład nie graliśmy i nie musimy grać? To wychodzi? Cały czas? It's a stapler, like opened out and it just... Okay, I have news for you. There is a stapler in the game. I'm a genius. So in the game, actually in that trailer, you probably saw that big traffic light. That's actually called the red light. It's an altered item you may have seen in Control. It's now corrupted by the hiss, and in certain settings, it can show up and kind of hit you with a big red light. You're not allowed to move until it gives you a green light. There's another one, which is a stapler, which if you are a super Control nerd, you might remember from some of the posters in the oldest house. Is that a stapler and altered item? And then you see a nice little clip art of a stapler. Well, that stapler actually shows up, and it kind of behaves like a fly. It sort of like buzzes around your face and gives all the enemies a lot of additional health. So yeah, there you go. Where can we sign up? Yeah, lots of ways to play this game. Of course, we're on all the major consoles, on Epic Game Store, or you can head over to Steam, where you can wishlist the game today. It comes out June 17th. Grab your friends, and we... A zobaczcie, jak wymienili Steama na samym końcu dopiero, nie? Najmniej im się opłaca na Steamie. Good luck. Thank you.
Ah, the FBC. Lovely bunch over there for, as long as they last. Hey, didn't we cook up a few trinkets for FBC personnel at some point? I mean, we offered, but spy gadgets just don't hit the same way when you spend your whole day working with evil typewriters and turn your bones backwards. Yeah, that's a fair point. Well, up next, if you've been looking for the perfect excuse to wear a toga, and who hasn't, here's a look at Ubisoft's next entry in the long-running strategy city builder, Anno 117, Pax Romana. If you want to be immortalized in ornateness, here's a little lesson in greatness. If governing is your vocation, it's all about location, Lol. location, location. Muzyka zrobili. Pax Romana instead. Pax Romana. Nigdy nie grałem, kurde, w Anno, szczerze powiedziawszy. Up after all. Yeah, no, I'm Nate. Ah. I was gonna. Small steps. Nie, czy baby What's steps. up there though? Nothing. There's a tower. Yeah, that's it. When you get to the top of the tower, what's there? It's like a top of a tower. Oh. There we go. Oh, I'm done. Probably nothing up there anyway. Yep. Baby steps, dobrze mówiłem. Dark Tide? Yep. Robocop. Endless Legend 2. Build an empire. Powerful enough to rule the world. Gloria Victis. I'm sure you're eager to see more of the rig, and I'm eager to show it. So let's check back in with The the rig and see rig. where things are at.
Oh, hi, Mika. We have had a slight hiccup. Looks like Jacob forgot the #1 rule of a new PC build. An offering before you start, or computer spirits drink your heart. He forgot the sacrifice. You have to do the sacrifice. You've got to do the sacrifice. Can we scold me later? All right, I should cut him loose while he's still got blood. Sit still, Jacob. I don't want to hit any important bones. I am loving how normal things are today. And a quick reminder, you can find every single game from today's show in one place at the PC Gamer Steam page over at pcgamer.com/wishlist. My own wishlist is currently buckling under the strain of so many amazing games. And you know what? Speaking of amazing games, here's our next world premiere. No to dawać premierki. The creator of Vampire Survivors. Get ready to go berserk. Co? Berserk? Od twórcy Vampire Survival? What? What? Masz po prostu walić klawiaturę ile wlezie. Berserk or die. Okay. Okay. Ciekawe. $16 kosztuje na Steamie, nieźle. Co tu się stało, to ja nie wiem. Michael Punk. Welcome, everyone. Happy to be here. Greetings, local life forms. Delighted to meet you. Open your mind. This could be a party. We simply can't pass it up. Off we go, buckaroo! Lippo Plus, for when you want something a little different. Coming your way. Now. Hold up. What's on your mind? Aliens, the anomaly. The band. We could theoretically send TV through it. We already are. The Bend is a planet-wide hallucination and a hoax. Everybody seems so anxious to say something that they don't get their facts straight first. Consider the Bend as a source of signal intrusions and dangerous interference. The Bend is the future. It's our future. Couldn't catch me zooming into any bend in space. Let us eagerly embrace the abyss. The Nether. Dimension. Television. Only on Blippo Plus. Blippo Plus. All those games have looked great, and wouldn't you know it, we've got even more to show you. Check this out. Hey, I'm Felix Schade. I started Morbid Metal a few years ago as a solo dev, and what began as a small passion project has evolved into something far more ambitious. It hit Steam Early Access this summer, and I can't wait to show you more. Morbid Metal is a fast-paced, roguelite hack-and-slash that is built for intense combo-driven combat. You play as an advanced AI, trapped inside a deadly simulation. Your mission? Explore its beautiful and brutal iterations, grow stronger, and prove your worth to your creator. You'll control up to 3 characters. It's a bit like switching weapons in a shooter, except here, you're switching full-on playstyle.
Each character has their own unique Slasher. combat style and active abilities, which are unlocked as you explore the simulation. You can even chain attacks between different characters. Start with Vector to quickly Połączone z dispatch takim enemies, roguelike'iem Flux for a flurry of hits, albo lightem. finish your combo with Echo's special attack. Mastering each playstyle will be essential, as you'll face a variety of powerful enemies, each with their own attack patterns and weaknesses. And at the end of every biome, you'll face powerful bosses. These are dramatic, high-stakes encounters designed to be tough but rewarding. Each new run reshapes the world. Layouts shift, enemy types change, and you'll have to adapt and make strategic choices to succeed. Choose character upgrades, buffs, or curses that change how you play. Some of these choices push you to take risks, others offer abilities, rewards, and modifiers, which alter your combat style, making each run truly unique. Play the free demo tomorrow during Steam Next Fest and wishlist now for early access on August 20th. Okay. Oh. Peggy 3. Bus Simulator. Bus Driver Simulator, dokładnie mówiąc pewnie. Good morning, Emberville. Today is the first day of our very own public bus service. The bus services will start in the tracks and ash tree, but will expand to more neighborhoods as passenger approvals roll in. The City Council says this will be the test to see if more public infrastructure is worth improving. So get out there, ride the bus, and let your voices be heard. Buzzbound. Should Buzzbound. we see what's going on the factory floor? Make sure there's no production line issues holding up the rig. Well, that's a great Oj, idea. są problemy produkcyjne. Właśnie nie złożyli. Hey, Sean, there is a big window right behind us. We could just look through that. Oh, look through a window? What is this, the Stone Age? You know, I'm pretty sure they didn't have windows in the Stone Age, Sean. Why would I use an obsolete Stone Age technology when the wristwatch I invented is capable of tracking my steps and hacking into any camera system on the planet instantly? Okay, that's actually really amazing, Sean. Well, I'm glad you like it because I took the liberty of making a Mika model a gift from me to you. Here, tap on the icon and you'll instantly hack into the warehouse cameras. Okay, Sean, this is a little bit much. Wait, I have to make an account to use this? Well, it's a free trial for 7 days, but then it's only $9.99 a month after that. What? And look, two-factor authentication for safety. Sean, this is and now I have to connect my Steam account? It's plot vision as a service.
Szczerze, jak na razie poza tym Neverwinterem 2 Enhanced Edition ciekawego nie było. To jest ten problem. Subject decimated. And we're the rats in his cage. You're gonna get us out of here. We better get to work. Voidbreaker. Okej. World Premiere. Co tu mamy? Indyczek. Morderstwo. Ale ją to rozszarpało. Holy Jesus Christ. It's about time someone made a cozy life sim filled with supernatural horrors, just like my everyday to day life. And of course, it's from Blumhouse Games. You know, I often felt that the only thing missing from Stardew Valley was the ever-present danger of murder. So this should hopefully murder. And Grave Seasons isn't the only world premiere horror game we've got for you. Feast your eyes on this, if you dare. Dobra. Co my tu mamy? Ile dają? On this most auspicious of nights, I would like to raise a toast. New friends, I bid you welcome to the club. We've got to get out of here. This will help. I'll keep an eye out for anything dangerous. I'll check for anything on the floor. A terrible curse has drawn you together, but fear threatens to drive you apart. Did you seriously rob me? Is that blood? God! Oh, God! Keep your cards close to your chest. No, this isn't right. For you'll need to decide who you can trust. Is somebody there? Before the rest of my guests arrive. Okay. Born of the Abyss, Vampire the Masquerade, Bloodlines Unofficial Patch, Doom 3 Phobos, and more mods join GOG. A, to jest tą funkcję, którą dodali ostatnio, że wspiera mody. Nice, zajebiście. Download and install it. It's that simple. GOG has teamed up with modding communities to bring you iconic Ale mogliby creations, which by restoring mocniej trochę przyspieszyć rozwój galakcji. Za długo siedzi w becie. Za dużo rzeczy nie działa poprawnie. Miała być aplikacja, która rządzi wszystkimi innymi. One up to rule them all. O, niestety wiem jak jest. Later this year. Hungry? Yeah. Get some fast food. Velocity noodles. Fast food at its best.
Du, 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 du. Ile nam jeszcze zostało? O, już niewiele. Jesteśmy praktycznie przy końcówce. Well, Sean, by using my advanced spy technology of looking out the window, I think the rig is just about ready to boot up. Hey, Frankie, how we doing in there? I think we are just about ready to power this. O, złożyli w końcu. Jezus Maria. She's ready to roar. Sean, would you like to do the honors? Oh, you guys, I thought you'd never ask. Ugh. It's alive! It's beautiful. It calls to me. I love it more than any parent could love their child. As a mother, I take offense to that. But in this case, I'll allow it. And if you are watching this now, this very PC could be yours. Mika, what do they need to know? That's right, you could be the proud owner of the rig. In all of its top-of-the-line AMD-powered gaming glory. All you need to do is follow the link below and fill out the PC Gaming Show survey, and you will be entered in a chance to win. I mean, I'd like to enter myself, but I am public enemy #1 in 14 countries, and I'm not about to add another. So head on over to pcgamer.com/survey now and get your hat in the ring. So our build might be finished, but we've still got more games to show. So let's take a look. Protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. The evil within. May the Lord protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. May the Lord protect me from the evil within. No nie, no jednorękiego dali tutaj? O! Pay your debts. Okay. 666, yes. Ile to co widzę na tym ekranie? Eclipsium. Masakra. Abyssus. Pięknie. We're Play Fusion, a studio done playing by AAA Ascendant, who still Infinity. believe games belong to players. Ascendant is an FPS capture the flag reimagining where strategy O, Capture the collides Flag. with O, chaos. czyli multiplayerowe. It's like capture the flag on crack. Edmund McMillan of The Binding of Isaac. This here's Tyler Glale. Yeah. We're coming to you from San Yeah. Diego, California. Hometown. #1, this is not a wig. Yeah. #2, we got a game coming out soon. Yeah. Here's the trailer. Yeah.
What seems to be going on with the little guy? Yeah, I think my cat's sick. Yeah, he's got a broken neck. He has horrible IBS. His mouth and one of his ears are missing. His soul was removed by a Kandarian demon. What was that last one? He's taken a shotgun to the face a couple times. What? He's got rabies, I'm pretty sure, and he's made a deal with the devil. He was stabbed repeatedly in the neck, chest, face, and hair. He's incredibly dehydrated. He has depression. Who doesn't nowadays, right? He appears to have a conjoined twin. I don't really. He has a gambling addiction. He was probed by aliens. He was mauled by a large headless beast. His tail appears to be growing a head. He has ADHD. He got into a fight with a dog. Eugenics. Coming to Steam February 10th, 2026. Okej. Kot mutant. Magnificent games and a magnificent gaming PC that you could win. Once again, head over to pcgamer.com/survey for a chance to claim the rig. Mika, have you noticed that since powering her up, we've been hearing that annoying, super ominous voice? Yeah, kind of like we tore the very fabric of our plane of existence and brought through this terrifying unknown being drawn in by the awesome processing power of the rig. Oh, thank God it's not just me. No, it's not. And you know what? I know we shouldn't mess with whatever this is, but the rig. Yeah, I feel it in my teeth. God, same. But okay, listen. The show's almost done, so let's finish strong and agree to stop messing with whatever we're saying. The rig. Great idea. Let's close out the show the same way we began, with a trio of exclusive world premieres. Oby zacne były te premiery, bo... Lipa. Call of Duty. Former surgeon at Westwood Hospital. You've been brought here to perform a surgery. Czy nie? Nie, to coś jeszcze innego. Yeah. Rebellion. Paul Mason, former surgeon at Westwood Hospital. I don't know how, but I think we've done this already. All I want is a way out of here. Dead reset. Warning. Specimen containment breached. Oh jest. Ja to ciekaw jestem jakiego ostatniego pokażę. Trailera. Ping, 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 ping. World premiere. Wieczek. Castle on Wheels. O. Jezus Maria. Wonderburg. Okay. What a spectacular show that was! The games, the rig, the gadgets, the non-lethal electrocutions, the thermal paste. Oh my God, the thermal paste. And speaking of gadgets, we've got time to show off one last little invention of ours. Oh, goody! Inside this keyboard is a hidden compartment for storing hand-encrypted messages, and I've left a special farewell message for the viewers. We have just got to crack it open. Oop.
Yeah, this is just a normal keyboard. It's Jim's from accounting. Poor guy can't catch a win, and this soon after the divorce? Oh, a reminder to everyone, thermal paste isn't food. A big thanks to Frankie and Jacob for building the rig. And thanks, of course, to all of you for tuning in. We'll have to work super hard to top this when the PC gaming show Most Wanted returns in December. Thanks for watching. Bye bye. Bye bye. See you in December, everyone. Pięknie. Nieźle. No dobra, zakończyliśmy PC Gaming Show elegancko, ale powiem wam szczerze, że ten rok Summer Game Festa jest biedny strasznie. Pojedyncze tytuły, nie ma nic ciekawego, nie było żadnego szału, wow, etc., więc słabo. W porównaniu do zeszłego roku, no zdecydowanie lepiej było to, ale no w tym roku wysyp indyczków, ale no z ciekawszych tytułów, no średnio właśnie. A szkoda bym powiedział. Szkoda. Dobra. Powiem wam tak. Będzie jedna zmiana. Bo mieliśmy Claire Obscure Expedition 33 grać, ale Jackowi się coś pojebało. Sądził, że dzisiaj mamy grać w Elden Ringa. A ja pisałem mu, że w przyszłym tygodniu, nie weekend, tylko przyszły tydzień. I prawdopodobnie po prostu się switchniemy na Elden Ringa, co w sumie nie jest tak źle też, bym powiedział. Jest to zarabialne, bo jeśli dobrze dzisiaj pójdą rany, no to co, wykończymy dwa busiki i wtedy by nam zostały tylko te questy, remembrace do porobienia. Nie wiem, jak to ciężkie jest do ogarnięcia. Ale no, jakoś tak, tylko dajcie mi moment. Potrzebuję paru rzeczy zrobić. Parę rzeczy. No więc tu unos momentos, por favoros. Dobra, puszczę wam muzyczkę. Przy okazji, jak ja będę robił. Niech se leci. Sobie tutaj podmieniam parę rzeczy. Edit. Co? Tu jest to. To tu mamy zmienione. Potrzebujemy jeszcze jedno miejsce zmienić. To pięknie. Dobra, to ja jeszcze pójdę sobie do toalety i zaraz lecimy dalej. Haha.
czerwcu na pyszne.pl łap 30% zniżki w Domino's Pizza, Koku Sushi, Basitus i nie tylko. Sprawdź aplikację i odkryj setki smaków taniej. Na co czekasz? Zamów teraz. Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Chcesz urozmaicić swoje słuchanie? W Spotify Premium możesz włączyć inteligentne odtwarzanie losowe, aby dorzucić rekomendacje do swoich playlist. Możesz też rozpocząć jam ze znajomymi i tworzyć z nimi playlisty oraz pomijać i zapętlać utwory bez limitu. Dotknij baneru, aby dowiedzieć się więcej. No dobra. No dobry. Pacik podłączony. Tu mamy pozmieniane. Dobra, elegancko. Dobra, gdzie to jest? Tylko muszę to tylko odpalić. Pyk. Pink. To jest mecha, dobra. O, co tu jeszcze jakieś informacje? A, coś mi tutaj jeszcze wyskoczyło, widzę. Teraz zobaczymy co jak. A, dobra. To tylko tyle. Continue. Dobra. O, dodali tego. Okej. Gapinjała dodali. Okej. Jakiego... Aha, tego na trudniejszym. Okej. Spoko. Dobra, my sobie zagramy tak. Ja chcę bardziej zrobić tego questa, nie? Mam nadzieję, że tylko, że włączyłem Remembrace'a. Continue. My tu mamy? Czy będziemy musieli wyjść? Nie wiem. Mamy to. Czy to jest... Coś jeszcze innego. Chyba nie wziąłem... Będziemy musieli chyba wyjść. Tu mamy nie, tak jest. Dobra. Patrzmy na raz.
Dobra. Bo chyba nie mam włączonego. Więc muszę resuma dołączyć. Dawaj. Jar Jar Binks. To nie to, tutaj powinno być, nie? Journal. O. Commence Expedition, zarąbiście. Właśnie, teraz tak, zobaczmy. To nie to. Dobra, zobaczmy, jakie były te najlepsze dla Willa, nie? Czy my tu mamy tutaj to. Czy to były te, nie? To były te? Tak, chyba. Wydaje mi się, że to były te, nie? I to. I to. Activation, stamina. Nie, nic tutaj więcej nie ma, nie? Large, red. Fire area, okay. Arcane. Dobra, to zostawmy na razie jeszcze, dobra. I co my tu mamy w dzienniku? Find Western... Aha, dobra. Tutaj to. Expedition. Jest solo commands, dobra. Solo commands. A, jest tutaj. Pokazuję, zarąbiście, dobra. Nice. Co ja tu wziąłem? Dropnij mi to. Krapy same. Firepot. Nic nie ma. Strona jest dobra.
to, ale dobra. Wiesz, że człowiek dawno nie grał? O, ale żem dostał. Pięknie. Elo. W sumie tak puśćcie. Tasza ile wlezie, widzę. Ui. Ła. Jak tu był ten boss, nie? Cia. Pięknie, dawaj. Okej. Ale tylko co ja tu mam zrobić? Jest tutaj coś? Jest wyżej. A tu coś jest. Coś na dole? A tu. Oh shit. Trzeba było tarczę zostawić.
Nice. Okej. Okej, mamy to. Zarobiście. Objective achieved. Nice. Zarobiście. Czyli tu mamy. O ty kurde kanale. Dawaj. Tu. Tu coś jest? To jest tutaj ten, nie? Tylko. Kupiłem to? Nie kupiłem, nie? Co ja tu wziąłem? Dobra. Tu. No. O. A, bo to tamten strzela tam. Dobra. Palić trzeba. Idziemy tu. No to nie jest tak, że ja muszę to wygrać. Nara, panowie, nara. Dobra. Czy ja to zrobię? To jest dobre pytanie. Jezus, nie. No trzeba iść, dobra. O.
O, przy okazji tutaj jeszcze coś się dobija. Kościółki by się przydało, kurde, porobić, nie? Się poszło tu. Kurczę. Tu by się tam poszło. Ała. Ała! Jak mu rzucił. Ała. Ja tu mam... O, shit, okej. To chyba po mnie. Ała. Mhm. O, a jednak. Okej. Dobra, no to chodźmy, nie? Po te potki, nie? I zobaczymy. Tu. Tu. Lecimy. To jest w ogóle jeszcze drzemka, nice. Jest jeszcze jakaś drzemka? Nie. Tu chyba jeszcze nic nie ma. O fuck, tu jest, no. Stąd powinniśmy. O.
Jakaś skrzynka, kurde, tutaj ten działa, nice. Nie wiem, czy ten boss tam jest, kurde, ten... Spróbować, zobaczymy. Ptaszystko. Tu jest. Okej. Gdzie jest to ptaszystko? Tu jest. Nie wiem. Czy nie będzie przewolone? Ła. Bije ostro. Fuck. Oła, bije mocno, dobra. Olać go. Bije mocno. Idziemy dalej. Oła, co jest grane? Jakby dygnął. Aha, ten tutaj wyjechał we mnie jak w masło. Nie ma jakiejś jumpki? Jest jumpki, nie no. Aha, nie dolecimy, nie ma szans. Stąd musimy. Z kościółek. Ui. Dobra. Tu mamy, zobaczymy co tutaj jest w ogóle. Co to jest? Nope. Oh fuck. Tak sądziłem, że dostanę. Stanę w ciry. Muszę tam na górę na tego kurde ściągnąć badziewia jednego.
Ała. Au. No ilu tu ich jest? Holy shit. Au. Au. Tu jest, nie? Gdzieś tam to... Uff. Nara. Okej. Tu, 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 tu. Czyli bym powiedział, co my tu jeszcze mamy? W zamku pewnie, ale pewnie tragedia będzie. Dziewiąty. Relikcik. O, ale się gra zacięła. Co my tu mamy? O, shit! Mhm. Mhm. Will. Nie ma szans. Jakby miał 3 levele jeszcze do przodu, to może. Tak to... Lipa. Dobra. No serio? Nie to chciałem, ale...
Warzywo będzie dzisiaj. Warzywo będzie. Zrób. Tu mogę wpierdolno dostać. Co to daje w ogóle? Aha. Serio. Oh shit. O, to będzie chyba po mnie? Yep. Dude. O. Yep, teraz będzie po mnie. Zdecydowanie. Defeated. Yep. Musimy tylko włączyć sobie to. Ile tam jest? 2000 coś tam, okej. Okay. Cyk. No niestety. Ale przynajmniej mamy questa zrobionego. Na chileczku. Na chileczku questik jest. Żurnal. Give slate to Iron Manual. Okej, gdzie jest Iron? Co? Oh, you've managed to procure one. Dokładnie. Very kind of you. Oh. This will make repairing armaments much easier. That's... I have little to offer, but if anything strikes your fancy, consider it yours. Oh.
I'm very sorry, but that belongs to the priestess. Anything else? Oh, you merely wish to borrow it. Very well. But once you're finished, be certain to return it to her. Okej. Co my tutaj dostaliśmy teraz? Hold both earrings. Hold both earrings up to light. Tu. Wiemy, tu mamy to. Ready? My tu tutaj coś dostaliśmy jeszcze? What? Nani? Okay. Jeszcze raz. Next objective. He dreamed of his own two horses galloping across, okay. The voice of the iron time for another errand, no doubt. Hold both earrings up to light. Co to znaczy? Ready? Na to? Up to light. Nie wiem. Dobra, zobaczmy, czy jest Jack. A, to nie tam. Aha. Czy Jack? Jeszcze nie ma go. Zobaczmy. Trochę za chłodno. Się wychłodził nam. Dobra, no czekajcie. Zrobimy sobie tak. Sobie będziemy tu. Tak, żebyśmy już byli. Raz. Siema, pierog. Czy fasowa szczurka padła? Nie, no co ty. Ja z tydzień nie grałem. Więc jak miała paść, jak ja nie grałem? Z tydzień nie grałem, więc co miało paść? A, czyli mamy fragmenta potrzebuję. Tyle. Nie, to jest tutaj. O, okej. Właśnie, to jest tu. Że nie. Spokojnie. Gdzieś tak? O.
With both earrings together, the picture of wind is projected along with a short passages. Two horses gallop side by side by the wind spur us on our path. Okay. Okay. Co mamy teraz w dzienniku? W takim układzie? Return to the... aha, to the Duchess, dobra. To the Duchess. What is it? You can tell me. Give mended earring. What's this? Ah, it must be repaired already. That barely took any time at all. Thank you for fetching it. This is a thing of great value to me. A compass that will lead me to someone dear. I suppose you're thinking that earrings normally come in pairs. Oh, forgive me. I've likely talked your ear off. We must prepare for the next battle. Yes, next battle, bro. Remembrance completed. Pięknie. Dobra. Journal. Conclude remembrance. Conclude. Jack już mi coś tam opowiadał. Wilder's journal has been updated. Okay. Okay. O, 4 mamy, pięknie, 5. Nice. Że mi się spodoba. Zobaczymy. Najpierw to ja chcę pokonać te podstawowe, nie? Te podstawowe pany jak na razie tylko chcę. Później cała reszta. O, to coś jeszcze jest. Okay, short message, okay. O, coś się otworzyło? Gdzieś się jakieś drzwi otworzyły, tylko nie wiem gdzie. Tutaj? Tutaj może coś się otworzyło? Szukamy. Szukamy, mamy chwilę, to możemy poszukać. Właśnie, gdzie to był? O, co się stało? Kamera mi wsiadła? What? Nani? Dajcie sekundę. Szybki restarcik.
Szybki restarcik kamerki. Nie to, spadaj mi, nie ten... No ja pierdzielę, spadaj na drzewo. Co tu się stało? Właśnie. O, pierwszy raz widziałem tam, że encoder overloaded czymś ciekawe. Pewnie za dużo na GPU weszło. 3 sekundy jeszcze. Performance. Nie jest, kurde, wcale tak dużo. O co chodzi? Wszystko śmiga? Wszystko śmiga. Nie wiem, o co chodzi? Nie wiem, o co chodzi. Bez zgupiał. Może przez to, że kamerka, kurde, siadła. Z jakiegoś powodu. Jak miał być o 18 i co? Nie ma go. Jack, ty kłamco jeden. A, mam z tym pogadać jeszcze, dobra. Gdzie on jest w ogóle? Gdzie jest ironista? Ironisty tu nie widzę. Gdzieś jest. Nie. Nope. Tego też tu nie widzę. To jest ten, kurde, nie? Ale go tutaj nie widać. Tego też nie ma. Teraz achievement. Okej. Nie, bo tutaj nie ma, kurde, nie? Tak to Iron Manual. Dobrze, ale nie wiemy co jest. Gdzie jest? Tu nie ma. Nie ma cię, wać pan. Gdzie pan jest, kurde, wać pan?
Ara. No dobra. Ja bym musiał zrobić jakiś jakiś ran i wtedy się pewnie pojawi. Halo? 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 Co tak późno? 15 minut spóźnienia. Powiedz to autobusowi, a raczej kierowca autobusu. Dobra. No wymówki. Każda wymówka jest dobra. Pamiętaj. Aha. Czekaj, mam podłączonego pada, mam. Dobrze, mam nadzieję, że masz podłączonego, bo jak nie, no to wpierdolę, nie? Ja pierdolę jak gorąco dzisiaj. Gorąco to ty gadasz? Umieram. U mnie jest 30 stopni. No u mnie też jest 30, ale ja mam chłodek. No ale ty nie byłeś na dworzu, ja byłem... Byłem na dworze. Ja już byłem dzisiaj na dworze. Znaczy oprócz tego, że teraz nieco jeszcze z kobietą byliśmy w ogrodzie botanicznym. O! I ona dodatkowo z bardzo wielką potrzebą do szklarni tam, więc... A, to już w ogóle masakra, kuźwa, jak to widział. No ale miał urodziny, więc trzeba... No tak. Tak to Znaczy już jest. spoko było, ale w sensie inaczej, do 10, 11 było git, nie? Po 12 się No nie no, po zaczęło 12 to jest jakieś- pik, nie? To wiesz, no to nie masz co porównywać, nie? Aczkolwiek ja dzisiaj byłem na też po 12 byłem mocno. I szczerze powiedziawszy, czułem, że było ciepło, czułem, że było gorąco, ale nie aż tak, nie? Żebym umierał, nie? W jakiś taki dziwny sposób, nie? Więc, no. Znaczy też może na pewno nie pomogło to, że prawie się na autobus spóźniłem. Musiałem trochę podbiec. A, no to już w ogóle, nie? Zgrzane i tak dalej, więc to potęguje niestety później, nie? A chociaż klima miałeś w tym busie, czy nie? Chyba szczerze nawet nie wiem. W sensie nie czułem. Czyli nie było. Jak nie czułeś. To jedno, a dwa co cię będą uszykiwał. Chłop kurwa usiadł przy mnie i było jebał kurwa, nie wiem czym w sumie, czy wódą, czy piwem, ale po prostu czy było czuć alkohol. No. Więc... No. Słuchaj, tam ci zapkę jakby, co nie? A, no tak. Więc jak się domyślasz, to samej przyjemności nie było. No nie. Powiem ci tak, wiesz, z dwojga złego wolę alkohol, niż jakbym miał faktycznie gdzieś tam jebać. Znaczy to nie było, wiesz, to nie był, jakby to ładnie określić na streamie, to nie był chłop, wiem jak to ładnie nazwać, to nie był wysoko funkcjonujący alkoholik, że tak to ładnie nazwę. No, ale był pod wpływem, no ale wiesz, jak się miałbyś, ale słuchaj to, miałbyś wybrać, wolałbyś, żeby obok ciebie siedziała osoba, która by waliła alkoholem, czy taka, która by waliła, nie? Dla mnie jedno i to samo, w sensie dla mnie odór jest tak samo. Nie, to ja już bym wolał, szczerze powiedziawszy, jakby alkoholem waliło, szczerze powiedziawszy. Jeśli miałbym wybierać, nie? Bo wiadomo, normalnie też bym tak jakoś tak nie piknął, nie? Ani jednego, ani drugiego, nie? No. Ale dla mnie na przykład jak ktoś ma, w sensie takie powiedzmy, no, what the fuck, co się dzieje, czemu mam 10 FPS-ów nagle? Nie wiem. A twój stream mi chodzi płynnie, może go wyłączę, to też pomoże. Ale ja na przykład jak czasem jeździsz autobusem czy coś i są po prostu kobieta i na przykład jedzie za mną i po prostu ma perfumy, to niektóre perfumy po prostu tak walą, ja wiem o co ci chodzi. Nie pachną, tylko to już dla mnie jest walą i mi ten zapach nie przeszkadza, więc... Tak, to też, nie? Bo za dużo tych perfumów po prostu, albo są takie ostre po prostu, one nie? nie są naturalne, one są ostre, no i to już mi też przeszkadza. Więc... No to akurat też mi gdzieś tam przeszkadza, nie? Aż tak, żeby waliło ostro po nozdrzach, to tak nie chcę, nie? Więc no...
Mi się dzisiaj kamerka wywaliła orła, nie wiem czemu. Po chwili jest ten komunikat na OBS-ie, że ten encoder overloaded. Mówię okej. Ale całkowicie, czy? Wiesz co, no nie, musiałem zrestartować ten soft od kamerki. Jak zrestartowałem, to było gites, nie? Ale uwaliła się, nie? Miałem logo od Elgato, nie? Nie wiem, co się stało, że się zawiesiła się prawdopodobnie, nie? Ostatnio oglądałem u kogoś streama, bo zapis streama, to normalnie był error wywalony i tam chyba miał, nie wiem czy to nie u Kiszaka było, gdzie miał na streamie normalnie, on ma czat przecież na ekranie, nie, i wywaliło ten czat. A, no. Nie działał, nie? Znaczy generalnie ostatnio ten Twitch to masakra też działa. Wideo się też buforuje, kurde, z dupy. Oni tam eksperymentują na różne sposoby, ale no chyba ich infrastruktura wysiada z DK. Może tak być, może. Widzę, że na tego jednego to nie chcą, kurde, ten ruszyć, no dobra. Zaznacz kilka przecież, będzie łatwiej. Tych, których nie zrobiłeś. No jednorękiego bandyta chciałem najpierw, nie? Ale no cóż. No chyba, że już nie gra nikt w Nightreigna, wszyscy przeszli i do widzenia. Oj, będzie kurde pewnie ten... Nightlord. Hellord. Yep. Night Aspect, no. Co? A łucznikiem się zagram. O. Uprzedzam, nie grałem tydzień. Więc może być warzywa z mojej strony. Mam kurwa spalone przewody i wyprostowane zwoje, więc... Mimo, że co prawda grałem ten z kumplami w Nightreigna na tego nowego bossa, to było ciężko. Średnio mi się to podoba, w sensie nie jest... No chyba. Czy masz lagi, czy... Nie mam lagów. Nie mam lagów, absolutnie. Zero lagów. Z mojej strony. W ogóle odkryliśmy... Znaczy podejrzewałem, że to już było. Ale chwilę, może ja się zleweluję. Odkryliśmy nowego techa. A raczej... Bo każdy tam buff ma swoje jakby procentowe, nie? Damage procentowe. Mhm. I jest coś takiego, masz takiego buffa, który ci daje damage za każdy zczyszczony Evergoal. Czyli te więzienia, nie? Mhm. No i odkryliśmy, że jeśli w sensie no wtedy każdy chce to grać, ale jest taki właśnie relik, którego będzie można, na pewno da się go kupić, że tak powiem. No. Po tym nowym Nightlordzie, który daje ci klucz do Elden, daje ci coś tam jeszcze i daje ci właśnie damage bonus za każde zrobione więzienie, nie? No. I jak szczęściliśmy 7 tych więzień, 6 albo 7? Nie, 5 albo 6, bo ich chyba jest 7 łącznie. To jak Reverse of God ma na przykład normalnie damage na 15 levelu 151 damage'a czystego, to po czyszczeniu tego miał 251. O. W sensie no widać jaka jest różnica. No. Jest damage'owa. Gdzie teraz? A tam gdzie ten zaznaczył, dobrze.
Jakaś dziwna ten road, ale to chłop chyba biegnie pod siebie. Na pewno chce Everjaila zrobić. On chyba poszedł na dół, nie? Po busika, nie? Tak. Tylko, że problem też z taką taktyką jest, że jeśli chcesz te Everjaile walnąć, jeśli je zrobić, to one są tak rozstawione, że trzeba raczej dobrej koordynacji, żeby wiesz, żeby je zrobić wtedy. W sensie to nie jest taktyka na solo bądź z randomami, raczej nie liczyłbym na to, w ten sposób. Nie? No. Jak coś chcemy mieć holy damage. Holy damage, okej. Holy albo lightning damage. Chyba lightning damage, nie pamiętam. Na pewno któryś z tych dwóch warto mieć na niego, bo on daje elemental breaki na tym. Dobra, twój, nie? Zielony, nie? Tam. Mam 2 klucze, więc ja chętnie bym 2 jedne. Ty też masz? Kurwa, gościu, podobasz mi się, o Jezu. Bomba, yellow. Jestem z przodu niestety. Możesz sobie walnąć. Nie byłem. Był bit. LOL? Bo on drugi follow-upa zrobił. Już tego nie ogarnę. Dobra. Zamyka? Tak. Tak we dupie się zamyka, bym powiedział. No tak trochę z deka. Giebniemy sobie tego bocika, co? No, możemy, on jest easy, nie? Ła. Dobra, fuck. Ała. O, dostał ładnie. Nice. Oj, mam lagi. Ła. Ładnie. Okej. Dobra, to gdzie teraz? Kościół. No właśnie. A, bo ziemek chyba tam robi wieżę, z tego co widziałem. Robi sobie wieżę, ale no cóż. A zanim przyszedł, to sobie zrobiłem trochę ten Remembrace'a tą postacią. Nice. Także teraz chyba, który? Chapter 5 bodajże? To z tego co pamiętam, on ma chyba 9? Chyba tak, no. 8, 9. Jakoś tak. Ale hopnął na górę. Ja bym chętnie sprawdził, co jest w tym zamku. Okej, nie. Rycerze. No, jaki zez, nie? O kurwa. O kurwa, nieważne. Jakie mam lagi. Ła. Ten chłop, zanim zadał damage, stał przy tobie, podbiegł do mnie i się teleportował z powrotem do ciebie. I się teleportował do mnie i mnie uderzył. Jakie mam lagi. Nieźle. Yikes. Tyle ci mogę powiedzieć. To nieźle, nie? To ciekawe jest, na czym to polega, że ja lagów nie mam, a ty masz lagi, kurde, nie?
A to jest peer-to-peer. To jest... Soulsy zawsze miały peer-to-peer połączenie. To taka trochę lipa, powiedział. Upgrade sword. A co to jest? Improve the item. Nie chcę teraz, to wezmę. Weź. To jest item Discovery. Zawsze jest szansa na coś lepszego. No. Akurat mam broń na Holly, więc... no ty kanaliu jedno. Oho. Dobra. Ten chłop robi do zamku. Może. Tak, robi do zamku. Bez nas. Tak dziwnie robi. Znaczy, wiesz, spoko, bo chcielibyśmy to zrobić ostatecznie, ale... No. Ale fajnie jakby po prostu poszedł z nami za mnie. Noż. O kuźwa. Dzięki. Dobra, dostał plecki. Skubaniec. Ja muszę komentować, panie, muszę. Co się tam wydarzyło, co? O, jest jakaś lightning broń. Czekaj. Nice. O Jezu. Kurwa, oddaj mi to. Czekaj. Tu nie było Tu nie było tego sprzedawcy? Chyba był, nie? No właśnie. Był. Ale tam jeszcze na dół chcemy zajść. Spoko. Dobra, to jest to. Dobra. Masz tutaj czegoś ciekawego? Ajajajajaj. Okej, miecz. Może sobie go kupię. Kurde, jest ten Magnum Blade, ale... Light. Dobra, chodź, lecimy dalej. Dobra. Ten jak tam ginie, kuźwa. Podoba mi się, że zamiast wziąć tę duszę, wrócić się do nas, zrobić z nami i pójdziemy razem, to on tam kurwa siedzi i go klepie. No. Jakby... Znaczy jestem pod wrażeniem, że chłop jest tak uparty, ale... Ty. Brawo, Mesiu. Jestem z ciebie dumny. Rozpędziłem się za bardzo. Tam są schody, więc... Wiem. Tego się nie martwiłem. O, ale nie pociął, no kuźwa nawet nie dał się healnąć, nie? Aha, tylko ty. O Jezu. Kombo. Aha, dobra. Okay. To chyba będzie po mnie? Rozumiem, że nie da się nic zrobić, bo mam lagi. Aha. Dosłownie strzelałem przez 4 strzały w ciebie. Wiesz co, strzelałeś, u mnie to było widać jakbyś strzelał w podłogę, nie? Idę się wylewelować. Same. Uzyskałem to, co miałem. Powinniśmy... 8 level, nie tak źle. Ten Hitfy Harder z Holy Damage'em ma blida? Czy ten miecz ma tak. blida, czy nie? Ma. Nie, git.
To bym się łuk z Holy Damage'em, ale... Nie wiem, czy go uda mi się zastać. Pan zlevelował chociaż? Dobra, zlevelował, mocno level. Jestem... Ja zalewelował? Jestem... O, tak. No bo on... No w końcu my byliśmy razem z nim, w sensie on był pod zamkiem jak to... No tak, no. No to musiał dostać, nie? Co on tu ma ciekawego? Czekam. To dla mnie. Ała. Ała, blood loss. Ale faktycznie są jakieś takie dziwne lagi, kurde. No, są. Lekkie, bo lekkie, ale są. O, jakie mamy. O, ale dostało ją, ale dostał. Jaka jest szczurka pierog? Kurwa, przecież tu nie ma jaszczurki żadnej, he? Gaming Joe to nie jaszczurka. Dopiero teraz masz, czytasz wiadomości? Tak, teraz to przeczytałem dopiero. Ale u mnie masz ten, miks tych wiadomości z botem. I się zlewają mnie. A, nie, bo on pisał jakieś pół godziny temu, więc tak dziwię się, mówię, co ty czytasz mnie. O, dostał znowu, ładnie. Bo nie słyszałem też jak odpowiadał. Nie, bo nie odpowiedział w sumie bardzo. Znaczy ty w sensie... A, że ja odpowiadałem. O. Bo jak odpowiadasz, no to wiem, że ktoś pisze, nie? A jak zerkałem, to nie widziałem nic. Cholerny slow. Masz tam, kurde, w patelę. A z drugiej strony... Wiem, widzę, już zauważyłem, że ten... Widzę, że oboje namiętnie klepiemy w nic. Ta. A, o. Przyspieszmy ten proces, bo trochę długo trwa. Co my tu mamy teraz? A, zameczek. A dalej. O. Ui. O, level bossa za tego dostaliśmy. Ciekawe. Za tą Freję.
Nie dało nam tyle expo, żebyśmy tyle wylowali. Ciekawe. O Jezu, to jest biała broń. Z czym on się tak bił? Serio? Z Bigotenem się tak kurwa lałeś? Namiętnie i tak mocno przegrywałeś? Dobra. Dobra, wezmę to. Co tu jest? Żebyś to w sumie... Tu więcej ciekawego nie ma, widzę. Dobra, a piesek. Ła, ale mi dygnął. Nice. This. Oho. O ja pierdolę, dobra, Libra. Chodź, zabijemy to i... Aha. O, ty we mnie tu kurwa walisz. Dobra, mam broń na holi, nawet dwie, bym powiedział. Dobra. Gdzie jest ten kozioł zakichany? Ile mu tam trzeba zapłacić? 35 ja mam. A, okej. Siema, Beruk. Dupa mówisz? No, zobaczymy, czy taka dupa. Dobra. Ja bym powiedział, żebym poszedł... Kopalnie bym poszedł. O Jezu święty. Lekopalnia. Jak tam zdrówko? Spoko Beruk, zdróweczką. Nie narzekam. No i chuj. Jakoś lepiej ze wszystkim aktualnie, jak trochę więcej się ruszał. Dobra, to gdzie ta kopalnia? Gdzie w którą stronę kopalnia? A, tam kopalnia. Nie, tak średnio mam. No, już kopalnia średnia, no właśnie. To co, ten bosik, tak? Co tam zaznaczyłaś? No robimy, musimy pierw po kolei dojść do tych... W sensie po kolei bym poszedł, porobił te bossy, tylko bym tego... Tutaj jest gdzieś ten debuff, które trzeba wziąć, w sensie, żeby nam się nie zgarnął, No. nabijał rot. Dobrze. Jutro idziesz na rozmowę, ciekawe czy się uda, no, a trzymam kciuki, nie zapeszam. Także powodzenia Beruk, powodzenia. No, i ostatnio zamontowali ten klimat, więc chłodne lato będzie.
Tylko nie mogę przesadzać. Na gardło, na płucka może paść. Trzeba uważać, trzeba uważać. Dobry chłop. Gdzie ty tam padłeś? Ja nie padłem. A to ty nie padłeś? A to ziomek padł, tak? Kurwa, jak obok padł. Ja sądziłem, że to ty, bo tak to się zlało. bo No ja nie! Od razu mógł... Kurwa. Ła, jak mi dygnął. Padnę. A nie, dobra, nie mam tego, mam to git. Uff. Ale damage szedł. A? Leżeć. No. Ej, chodź do tego drzewka. Na to drzewko, co przechodź szybko. Już. Gdzie? Gdzie ja biegnę? Idę. Weź set to power. A, tu. O, O! Złączę. Ten robal mnie złączetował. O, lipa. Ale zys. Czekaj, już czytam. Odbiłeś w stronę wrześni z poszukiwaniami, bo dojazdy chore, no. No tak czasami jest. Tak czasami jest niestety z tymi dojazdami. Tym kwasem tutaj leją, kurde, świnie jedne. O kurwa, gargulec. A, to tak, to na 100% są kijowe. O, jeszcze jest gargulec, tak? Tu jest jeszcze ten jaszczura jest. A, obok. No ale pierw jaszczury, nie? O. Wow, gargulec padł szybciej. Jak W. Nie, gargulec nie padł. Nie padł? Ma full HP. No zobacz, że ma drugi pasek pod nami. Nie, właśnie nie widzę drugiego paska, szczerze. U mnie zniknął. A, może ci u ciebie nie zagrował do porządnie. Nie, był, na początku się pojawiał, ale później zniknął. A, teraz jest, dobra, widzę. Musiał gdzieś bić kawałek dalej. Tak. W takim układzie. Oła, ale jebnął. Dobra, gargulca od razu. Nie zbieraj tego, chyba że chcesz zginąć gdzieś gargulca. No już. Dostał? Nie. Ła.
No czemu się rzucił na mnie, skubaniec jeden. On zagrował się. A, zdeagrował się. Tak. Dobra, to lewamy go, a? No właśnie, dobrze. Bo do wrześni wratują jak na starą krajową, lecieć na spokojnie. Spoko, spoko. No ostatnio właśnie ten... U mnie to jest bieda, kurde, z tym dojazdami. Oła. To nas dojebało. Ładnie, panowie. A nie mam range weapona żadnego. Dobra. To jest drugi dzień, nie? Tak. Musisz, jeśli chcecie wrócić, to musicie wrócić teraz. Ale nie wiem, czy dacie radę. Próbuję. No to tak powiem, ja tak średnio mógłbym się wyjebać. Z prostego powodu, bo nie rozdałem levela. A jak się wyjebie z levelem, będę za bardzo do tyłu. No, niedobrze, to niedobrze. Dobra, mi się udało odzyskać. Reszta mnie wywali, a to jest kościółek? A. Tu gdzie stoję, to jest, znaczy to nie jest kościół z flaszką, ale może ten, może ci odnowić flaszkę. No, ale to przy okazji mogę chyba jeszcze pakować level w sumie, więc czemu by Tak, nie? jak masz nisko, to jak najbardziej. Dobra, cyk. Mam nadzieję, że chłop na ostatniego bossa zdejmie tą maskę i się nakryje nogami ze śmiechu. W sensie, bo ta maska zbija ci HP procentowo. No. Nie procentowo, tylko stale ci zabiera HP 1 na sekundę albo 2 na sekundę. Nie pamiętam. Zobaczymy. No, a tak to Berek to co? No właśnie po tygodniu wróciłem do Nightreigna, żeby dobić resztę bossów. A później porobić jeszcze jakieś remembransy questowo. Później się skupić na ekspedycji. Ja mam kurwa zestaw relików. O, dostała menda jedna. Pancerka. Widziałeś, że ostatnio grałem? No, świetna gierka. Oła. Przywalił. Masz mendo jedno. O, radzą tam. O, bo ono nas zaora. Halo? Nie we mnie strzelasz? Nie strzelasz w skład. O nie, dobra.
New Worlda chyba bez dodatków się nie da grać. W sensie jest granie jest tak sensowne w New Worlda bez dodatków, jak... Właśnie teraz tak czytam, nie? Że New Worldzik wszedł... Znaczy mogę się mylić, ale... Da się. Tak, da się, to spoko jeszcze, nie? Jak się da, nie? Więc... Tam jest w ogóle? Aha, to są ten. Dla niej. Tam coś było. Czy ja coś jeszcze mogę kupić? Tak, jeszcze coś mogę kupić w sumie. Dobra, jak będzie. Lipa, kurwa. Nie, ona nie ma fioletowej broni. Broń co dodali? Ja też nie mam fioletowej tej broni niestety. Więc to jest taka kicha. Ale no, przynajmniej jest sekret. No tak, no, ale New World, no to jest MMO, jakby nie patrzeć. To jeszcze jest tym grinderskim MMO, w sensie craftujesz i tak dalej. Grasz solo i się bawisz, zanim dojdziesz do tego etapu, to mnie pół roku. Jak nie dłużej. No do tego czasu jeszcze dodatek może stanie, albo coś, więc... Znaczy prędzej. Dużo jest możliwości. Ła, jebanie. On się trochę wkurzy chyba. A, bo ty nie znasz ten tego... Ja nie znam. Pierwszy raz go będę bił, więc... To nic ci nie zaspoileruję jeszcze, po prostu... Sit and enjoy. Okej. Aha. Oła! Oła! Ojoj. Oła! Oła! O, jak mnie dygnął. I faza druga. No, zgadłeś. To by było too easy, powiem ci szczerze. Powiem tak. Sit and enjoy cinematic. Co on tu rzucił? O kuźwa, co to jest? Ostatnio testowałeś Chrono Odyssey? Nice. W tył. Dadzę w tył. Oh shit! Dlatego radzę w tył, bo wtedy łatwiej widzisz, co robi boss. Czyli tak nie widziałem, bo mi coś się zespiło na pode mną i czego nie widziałem. Teraz uważaj, bo jego ataki mają follow-upa na ziemi. No właśnie widzę. Mówię, sit and enjoy cinematic, nie? Dobra, podniosę, BB. Mhm. Jeśli trafię jeszcze.
Idzie na was. Oła! Podniosłem, ale padłem. Teraz Berek wszystko przeczytam. O! Aha, leci znowu. Aha. Już nie mam potek, się wystrałem z nimi. Jest podobna mechanika do New World z profesjami, craftingiem. Już dodały boty do farmienia macu. Damn, nieźle. Uwaga, będzie wybuch. O, fuck. Dobra. Patrz, nie trafiło. No mnie trafiło za to. Znaczy nie, to była i w sensie ogólnie wszystkim trafiło. A. Okay, Ciemność, widzę ciemność. Trzy dni close alpha. No. Ja chciałem pograć w tego Nictusa, Defying Fate, ale jakoś nie... Uwaga. Właśnie widzę, że dostałem jeszcze... Aha, kurwa. Na mnie? Noż, kuźwa, używaj ulta. Po mnie, dobra. O, jaki niefart, jaka wymiana chujowa. Nie, to był totalnie chujowy run. No, leży Ziezie. Damage... Gdybyśmy byli ten uptime mieli większy, ale ten chłop się za często wykurwiał na początku. No, trochę tak, nie? Troszeczkę tak. Troszeczkę tak. Dobra, ale potrzebuję chwili, idę siknąć, także zaraz jestem. Dobra, to już być. Git. Git good. Dobra. Piątsko.
To, że też miałem lagi, też mi nie pomagało w sumie. No, lagi też były, no to wiadomo, że z dupy trochę, nie? Nie wiem, czy jeszcze jednego nie zagram. Ten, na dzisiaj koniec. Bo... Spoko, spoko. Się wypompowany czuję. Spoko i tak, w sumie patrząc na godzinę, którą mamy, i tak jeszcze jednego właśnie tylko zdążymy rozegrać, nie? Też tak myślałem. O, jak chłop bierze tego, to są. Dobrze widziałem? Daczewskę wziąłeś? Nie, to nie ja. A, egzekucjonera, dobra. No. To chłop wziął Daczewskę. No. Kurde, ma ten ostatniego skina. Damn. No, nie, z giga fajny. Ty jak zabijesz tego ostatniego bossa, to dopiero blokujesz. No. Także jeszcze trochę. Ale to na spokojnie, moim zdaniem. Gra mi też nigdzie nie ucieknie, jeszcze dodadzą patche, może dodadzą tryb właśnie duo, może jakiś crossplaying dodadzą i będzie elegancka, więc to nie jest to, że zakończy i będzie Elden, tylko raczej gdzieś tam się będzie jeszcze kontynuowało. Teraz dopiero dodali pierwszego bossa, nie? W sensie tego... No, wiedziałem, że dodali jednego jak na razie, tego enhance'owego. Więc to też jest... Znaczy, tak też obstawiam, że wszystkich nie dodadzą, no bo muszą mechaniki porobić też, nie? Więc... Znaczy z tego co data minerzy, bo to ty nie słyszałeś o tym, ale ponoć większość faz już była znanych z data miningu, więc oni większość z tych faz już mają zrobionych. A, okej. No. Ale wiesz, to rendering, etc., więc wiesz, no... Jakby bazę, z której, że tak powiem, biorą, nie, to już mają gotową praktycznie. No to spoko. Z jednej strony mega spoko, nie? Z kumplem podsyłał, z którym gram. No. To się tak, wiesz, tak bardziej hardkorowo można to nazwać, jak gramy, to podesłał, że te bossy, znaczy po pierwsze masz nową walutę dzięki nim, to jest jedna rzecz. Po drugie, z każdego nowego bossa, w sensie z tej nowej fazy masz nowy, jak to się nazywa, nowy relik unikatowy. Nice. Za tą trzecią fazę, w sensie za tą nową wersję bossa. Masz chyba, z tego co kojarzę, to są nowe chalisy dostajesz. Około 12 nowych chalisów masz. O, to spoko też. Więc też bija spoko. Bijecie już bossa na górze? Nie. Zabijamy moby, bo go obtoczyły. Nie, znowu mam lagi za sobą. Czyli to musi być coś, że jak ja się z tobą łączę i jest peer-to-peer i ty jesteś u mnie tym hostem, to ty musisz u mnie lagować. No bo ja streamuję, nie? Ja mam trochę upload zawalony, ale to nie jest, że mam zawalony na maksa, więc to jest takie giga. No to tak, ale to wystarczy, żeby u mnie, wiesz, było tragicznie, nie? No. Dlatego, jak gramy razem. To pewnie o to chodzi, że... No pewnie tak, nie? Że no, nie oszukujmy się, nigdy From Software nie było mistrzami w swoich, że tak powiem. No to zresztą to co mówiliśmy nieraz, nie? Więc... Ta, serwery, no to zawsze cały Pausona. Jail, więc... A ja bym Jail, po Jailu bym poszedł na więzienie. Dobrze. Czyli z Jaila do Jaila, tak? Idziemy? Tak. Nie no, z więzienia do terki, wiadomo. No co za kuta fiksy. Come on, cisnąłem. Oho! Ty kurwa, popczam. O, dowalony. O nie! Kasował mnie, ja pierdzielę, nie?
Dobra. Dobra. Jak coś, No. ja idę do tego. Ten boss, w tym teraz, w którym walczymy, czyli ten ostatni, widziałeś tą ostatnią, w sensie te ataki z ziemi, nie? Tak. To, żeby ci na szybko wyjaśnić, te ataki w tym momencie, one wcześniej były pod kolba, nie? O! I ten boss się zmienia, w sensie on może mieć różne fazy. Może Tak? cię raz wali z Fire'a, raz cię wali z tego, z Holy, raz cię wali O kurde. z innych. Więc jak na przykład masz różne odporności, na przykład na wszystkie alimenty i tak dalej, to opłaca się, że tak powiem, na tym bossie to wziąć. To nieźle, nieźle. No, a tak peruk, co tam jeszcze ten ciekawego u ciebie? Co tam jeszcze pykasz? Bo mówię, ja tutaj właśnie chcę parę gierek tych, które teraz mam zaczęte podokańczać i później kupa innych gierek niestety, która wisi od bardzo, bardzo długiego czasu. Chodzi za tobą jakieś MMO? Właśnie ja tak na MMO nie mam ochoty, szczerze powiedziawszy, kurde. Właśnie mocniej mam wkrętkę na te wszystkie single, które powychodziły, to jest z tego od gromu niestety. Guild Warsy, czy GZW? Co to jest GZW? Czy chodziło ci o Guild Warsy jakieś? To byłoby GW, nie? GW, no GW powinien być, a GZW to nie mam tego pojęcia. Gwiezdne wrota? O kurwa. No nie, serio? To jest robot? Nie. Co to jest? Tego jeszcze nie było. Był. O, to jest ten boss, z którym już się biliśmy. A Grayzon? O, Grayzon nie jest ten jakiś taki krzywy przypadkiem? Nie jest najlepszy. No się jak na te looter shootery. A, Grayzone Warfare, a okej. W sensie na nie looter shootery, tylko extraction shootery. To różnica jest. A, to jest ten bossik, dobra. Faktycznie ten. Ała. Ta animacja mnie trochę zmyliła, szczerze powiedziawszy. Nie jest Extraction? Znaczy to nie jest przypadkiem ten Tarkov? Nie jest podobne do Tarkova? Mi się gry pojebały. Wydaje mi się, Czy ja nawet nie wiem, było... czy to w ogóle wyszło właśnie ten z Early Accessa, to właśnie jest to Znaczy, jakieś... No, bo to nie jest extraction shooter? Tarkov przypadkiem? To się nie zalicza do tego? Ja się mogę mylić, ale wydaje mi się, że do tego się... Ja nie wiem, ja nie mam bladego pojęcia, szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałem, nie pamiętam wszystkich tagów gier. No... W sumie trudno, nie masz. Ale wydaje mi się, że pod to się podpi... Nie mam bladego pojęcia, nie powiem ci. No, żeby było Extraction Shooter, no to musisz mieć zawsze właśnie chyba limit czasowy, nie? Żeby to się mogło zaliczyć, nie? A tak to... Uj wie. Pierdolę. Akurat musimy nie mieć żadnego range'u. Zaraz padnie. Właśnie. Tracisz kurwa czas, gościu kolorowy. Power gained, dobra. Ty, w sumie dobrze nas wróciło. Kościółek. Idealnie wręcz. Tak, kościółek. Bo to i chciałem i tak tu iść. Nie? No to widzisz, no nie narzekaj.
Znaczy nie narzekam, ja się bardzo cieszę, że tak powiem. Ja właśnie, no, że tak powiem, ty, to mi z bigotem. Frajerze. Ała. O, ale ci dygnął. Ła. Ła. Mhm. W Tarkowie masz do kilku graczy na mapie, a tu do 48? Serio? A w Tarkowie nie było jest tam więcej graczy niż tylko kilku? Właśnie chyba jest więcej. Wydaje mi się, że jest też więcej graczy kurde, niż tylko kilku, no bez jaj, nie? W sensie, no jest na pewno jakiś limit, ale nie... Nie powiedziałem, że jest jakiś chyba duży? Mogę się mylić, w sensie... Znaczy ja też wypowiadam się z pozycji gościa, który nie grał w Tarkowa. Ja też nie grałem w Tarkowa, więc ja też się wypowiadam z pozycji takiej trochę kiepskiej. Znaczy z kiepskiej, po prostu się nie grałem. Okej. Chyba 16, a w Grey Zone film ma 16, a są 3 frakcje. Okej, okej. Co tam złosik? Mógłbym... Aha. O, chciałem zmienić skilla i zaczął mnie nakurwiać, a dostałem laga. No cóż. Czego ty tam znowu dostałeś? Nie uleczyłem się i po prostu mi jedno z wybuchu. Nice, dobra. Ten chłop ma najlepszy czar w grze. Jezu, kocham gościa. Rivers of Blood czy Magma Blade? Jeśli mi weźmiesz Rivers of Blood, to ja to wezmę i to jest giga mocny damage dla mnie. Chyba, że chcesz Magma Broda, ale to jak wolisz. Masz. Jak będę coś miał, to ci zrzucę, no wiadomo. Czyli pewnie nie zwrócisz, bo nic nie dostanie. Nie, pewnie dostanę, ale to wiesz jak to jest. Spoko, spoko. Ale mam chyba, mam mniejsze lagi niż w tamtej gierce. Dobra. GZ2 to taki taktyczny shooter z dotowaniem dość mocno hardkorowy, przynajmniej mniej lata odpalańców niż w Tarkowie. O, potem zaraz będzie można kościół sobie. Tak, bo jest blisko, nie? Jest bardzo bliziutko. Biegnij do strefy po. Co on zrobił? Czemu się wyjebał? Zakładam, że chciał po skaraba pójść i dostał wpierdol. O. Tak zgaduję. Brawo. Nie, on atakuje jakby, nie? Nie no, się wyjebał.
No mówię, on teraz stał przez moment, kurde, ten, tak jakby... No bo tak, w sensie z animacją wstawania, nie? Jakby. No nie, no stał po prostu, nie? A stał. Może w szoku był. Może w szoku był, że go zostawiliśmy. Noż, serio? Noż, ja ci... No tak, pomachaj mi tym ogonem jeszcze bardziej, nie? Żryj. Dobra. O, go nie ma. O. Dobra, ładnie. W ogóle mam Roda, Lida, Frosta. O! Tego. Nice. Mam wszystkie praktycznie te. Ostatnio sobie ten questa zainstalowałeś? Ostatnio? Zależy akurat ten questa mam zaliczonego, ja już go tam przeszedłem ile wlezie. Najgorsze jest to, Beruk, żeby zagrać w ostatniego DLC-ka musisz być na poziomie legendarnym. Także enjoy! A w ogóle co mi ten? Bo ja ostatecznie nie spojrzałem na to, co mi wysłałeś odnośnie tego Grimdowna. Co tam było? Odnośnie prac nad tym nowym dodatkiem. Ale w sensie konkrety. Wiesz co, aż tak mocno nie zaczytywałem się, dlatego podałem ci, żebyś sobie ją obadał. Bo ja nie miałem ten, nie? Także tam na spokojnie, nie? Sobie to poczytaj. No tak! I żeby nie było, bo ja nie żartuję, ja nie robię sobie żadnych jajec. Żeby zagrać sobie w ostatniego DLC-ka, jaki wyszedł, w Titan Quest musisz być na najwyższym poziomie trudności. Ja idę dołem, biorę hopkę na górę jak coś. No, Dobrze, dobrze, idę tak jak ty. Że absolutnie nie troluję, nie żartuję ani nic w tym stylu. Mówię ci autentycznie. Ale logi były, stary, już się dawno tutaj widziałem. Dopiero jak zacząłem lądować, to tam już kurwa tam wyrżnąłych tych mobów. No są niestety. Też taka kibę pod lightning? Pokaż co tam jest. Szczerze? Chyba ja sobie ją wezmę. W sensie ją wezmę, a w razie czego jakbyś nie miał nic pod lightning, to ci ją mogę oddać na Spoko. No bo ja nic nie mam pod lightning kompletnie, nie? Bida. Znaczy lightning holy, nie? Holy, no. Się lepiej wypowiem. Także Beruk, jakby co, przygotuj się przynajmniej na 100 godzin rozgrywki w Titan Questie, nie? A jak nie, przygotuj się dobrego moda. Znaczy, wystarczy, że sobie zainstaluję, znaczy może nawet nie zainstaluję, bo to jest wersja też po tej, bo Titan Quest Vault, który się bardzo przydaje też normalnie, ale w... Znaczy, ja nie mówię, żeby grał od początku w tą grę, tak jak ty. Znaczy, wiesz, jeśli chce, no to wiesz, nikt mu nie broni, nie? Ale jeśli chciałby, że tak powiem, przeskoczyć. No, tylko dokończę. Akurat Titan Vault, poza oczywiście tam możliwością większego inwentory, bo tam do tego się głównie nadawało ta aplikacja, no to tam akurat dodali taki crafting też, nie? Więc w razie czego zawsze można sobie jakieś takie bronie pokraftić, to jest jakiś łuk.
Ja w sumie tego używałem, więc trochę tam na późniejszym etapie trochę sobie umielałem czas po prostu lepszym craftingiem bronią. Tak, ale mi chodziło bardziej jakby chciał, w sensie jakby już miał jakąś postać, ale nie wiem, jak z jakiegoś powodu mu się nie zapisała, no to przyspieszyć ten proces iścia do tego DLC na przykład. No to tak, nie? Tylko z tego co ja wiem, te mody, które są dostępne w shopie czy to przez Nexus, tak średnio działają z tą wersją Anniversary, nie? Okej. Bo testowałem, żeby nie było. Chciałem też sobie to przyspieszyć. No nie masz, nie było szans, nie? Te mody to tak jakieś z dupy, nie? Albo ja coś źle robiłem po prostu, nie? Tak też mogło być. I już później mówię, dobra, walić. I olałem to po prostu, nie? Ale mówię, Titan Quest Vault przyjechał, kurde, wleciałem, kurde i był test, nie? O, są lagi, no. Leciujeńkie lagi. Trzeba przyznać, dobra, chodź na bossa. Hopcia, z klucikiem, panowie. Spoko. Spolomowość. Gdzie ty? Tutaj wszedłeś na górę. No tak jak ci wysłał. Czekaj, tak jak mi wysłałeś? No nie, no bez jaj. Nie. Pokazywałem ci ten film. Wiem, dlatego mówię, no kurwa bez jaj, kurde, serio? Tak wszedłeś, mówię, chyba nie, nie? Tak. Tak? Wszedłeś tak? O kurde. No, tak się da. Testowałem. Kuźwa, nie, no ja to idę tradycyjnie. Widzisz, i co ci było po tym, że tak wylazłeś? Zginąłeś tylko. No bo się opierniczacie. No co ja mówię? Dobra. No, bierz mi miecz, gdzie była, kurde, chemia. Aha, dobre lagensy. Lubię. Żryj. Ała. O, padło ci się. No to następnym razem wypiję tą potkę. Jak człowiek. Ała, ale mi dyg... O, jakie mam lagi. Holy fucking shit. Biorę. Masakra. Oła, na lawę się odjąłem. Padło. Jeszcze? O, dzięki. Aha. Tego się nie spodziewałem. No, serio? Serio? Powiem tak, nie wiem, który z was odszedł od siebie, ale zasłużyliście na tą śmierć. Ja na pewno zasłużyłem. Byliście dosłownie na sobie, ktoś odszedł i bym was obu podniósł naraz i przez to nie mogłem, że odbiegliście. Także to jest zasłużona śmierć. By me, bo to chyba ja odszedłem. A raczej nie chyba, tego na pewno. Ale są lagi przepotężne, kurde, nie? Gdzie ty idziesz? Chodź tu. Maciu. Tu, ścianka. Kakuj. I za mną. O, tu. Zionie! O.
Nie sierpa? Czekaj. Oła. Ta. O ile mnie tutaj lawa nie dorwie. Dobra, to ci wyrzucam. Okej. To. Masz. To. Nice. Nice. Dziękować. La. Tutaj, let's go, panowie. Hej ho, dla szyby się szło. Jak coś, ten miecz ma bardzo potężny power up, który wali procentowo dodatkowo, jak go nim trafisz. W sensie on ma pierwszy atak taki zwyczajny, ale on nakłada flame'a, który później robi atak procentowy, więc... I jest... No, co ja ci mogę mówić, no jest bardzo mocnym mieczem ogólnie. No. Więc Next. nawet jeśli nie masz lightninga, no to wiadomo, nie? Wiadomo. Darmowa chwilka. Sąsiad kurde jakimś młotkiem tutaj dyga. Jakaś tupa. Wyobraźcie, że jak wychodzi, to tak dygasz takim młotkiem. Już chłop se pobiegł po ognisko, które mamy po drodze. Cóż, ci mogę powiedzieć. W sumie ja nie mam tego. Czego nie masz? Takie trochę unlucky. Nie mam... Everjaila. Się teraz kapnąłem. No to bosik tu na dole. O, ja zapomniałem podnieść ten moich soulsów wcześniej. O, dobra, palić to. Obiegnij po nie. Zaraz. Jak idziemy na bossa, szybko walnąć i... Na zamku zostały. To jest za duży los dla nas, jak nie weźmiesz. No, bo widzę właśnie 3 levele w tyle jest tam, nie? Myślałem, że od buta je podniosłeś. No właśnie, zapomniałem o nich. Au. Tak? No. Po busiku. Ty biegnij po te... Nie wiem. Teraz to tak chyba średnio zdążysz. Bo to jest który dzień? A, to jest ostatni już. Drugi. A, drugi. No. O, średnio zdążę. No dobra. Warzywo. Co ci mogę powiedzieć? Zjebałem. Tutaj, w sumie tu jest lepiej. Tego podbiec. Bo ile, nie wiem czy ci to mówiłem, ale o ile na przykład między 13 a 15 levelem nie ma różnicy, to największy przyrost ma między chyba 6 a 12 levelem. Więc te levele w tym przypadku, no to jest już huge strata, nie? No. No, to są te. Dobra. Ciągle.
Na nim? What? Padł? Ziomek padł? A, pobiegł na tamten jeszcze. Nieważne. Masz go? Masz go, dobra. Mam go. Dobra. No cóż. No tak. Ale chłop przynajmniej ma 13. No tak, no ja jestem 2 levelki w tyle, ale no cóż. Au. Nameless. Dawaj, wejdź do strefy. Oła. Nie dostał. Zys. O. Czemu on tak lata? Dobra. Uno. Będzie skakał. Yep. Au. Au. Dobiłem go. Nice. Ja już byłem gotów używać ulta. Jak co? W sumie możesz ten drugi miecz w ten... w drugą rękę wziąć.
Jeśli chodzi o... żeby mieć holy damage, nie? No. Tego drugiego Great Sworda. O. Dobra. Let's go. Go, 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 go. Zobaczymy. Możesz zrobić tak, że że tym prawym mieczem, tym ognistym, po prostu nałożysz mu skilla, a będziesz bił tym drugim. W sensie będziesz sobie przekładał w broni, nie? No. Raz w jednej ręce, raz w drugiej. Bo tego skilla, że tak powiem, raczej chcesz, żeby miał na sobie non-stop. Au. Au. No jest, dobra. Pierwsza szybko poszła, powiem szczerze, ale zobaczymy drugą. Powiem tak, on jest bardzo prosty, pod warunkiem, że się cały czas go staggeruje. No. W sensie, jeśli masz elemental stagger, później zwykły stagger, to ten boss jest po prostu walony jak szmata. Bo on nie ma za dużo, uwaga. Oła, odsunąłem się, ale... Drugi jeszcze. Ten drugi we mnie był akurat. Co? Oła. Uwaga, na wybuch nie podchodź. Jak już jesteś za daleko. O, to mnie trafiło. Ciekawa sytuacja. O! Nie, uciekaj. Ty nie chcesz być blisko tego. Okej, git, nice. Dostał? Tak. Aha. Uwaga, teraz. Tył lekko. Patrz na ziemię. Widzę, nice. A ogień faktycznie teraz jest, no zmienia, tak jak mówiłeś. O, fuck. Au, pierdyknął. Aha. O kurwa. Byłem w tej formie. Mam go. Kurde, dawaj. Uwaga, na ziemię. O fuck.
Oła! Wyjebał mi w kosmos. Jest na ziomku. Nie podchodź za blisko. Widzę, wybuchy. O lol! O! Zestagerowany! Tak, moje gameplay tylko zostagerowały, lol. Oła! Dobra, na spokojnie, Nie jest martwy. O, nice. No to żyzi, ładnie. No mówię, w sensie ten boss jest zajebisty designowo, ale jeśli masz taki damage jak my mamy, to on jest szmatą do bicia. No. No. Ładnie się udało. To jeszcze na ostatni ran, po prostu. Tak. Ale to i tak, 3 rany i... Tak? 3 czy 2? 3, czy 2 na niego było. A, dobra. To był drugi ran na niego, nie? Tak. Okay, czyli 2 rany, no to 1 win, no to... O, co to jest za zamek? O! To jest zakończenie. To będziesz miał zakończenie. Dobra, to idę. Ending, tak zwany. I grę już przeszedłem, tak? No, teoretycznie tak, no. Ja będę miał zakończenie do tego, do egzekutonera w sumie. Zobaczę. Chyba. Czekaj, ale w sumie, żeby tego nie spierdolić, to sobie zobaczę ten na YouTubie. Offer Night Loss Run. Okej, zobaczmy. Guess nope. Reach the ending. No faktycznie jest koniec, są napisy. O, jeszcze jakaś cutscenka.
Kurde, ale cutscenka była. Okej. Spoko. I tak powinieneś mieć kilka nowych możliwości, w tym zmianę skinów. I... kilka możliwości powiadasz. Zaraz zobaczymy. O, no faktycznie jest. Okej. Abyss Walker, Lion Knight i Darkness. Nie no, Darkness jest najlepszy, nie? Żeby... Yep. O! Brave jest ten dla czeski. Nice! Okej. Spoko. Nice. Spoko. Spoko, że się odblokowują dla każdy z postaci. To naprawdę ten. Powiem tak, spoko. Ja bym nie narzekał, jakby trzeba było zrobić wszystkimi. Ja też bym nie narzekał, szczerze powiedziawszy. O, czekaj, mam jakiegoś chyba Remembrance'a. O, co to Byłoby jest? to jakiś fajny dodatek taki. No. Dla tych, w sensie byłoby to bardziej widoczne dla tych, co chcą zrobić inaczej. W sensie, jeśli ktoś by miał skina, no to wie, że to jest taki bardziej prestiżowy, nie? A nie jedną postacią. Dokładnie, dokładnie. Ale to jeszcze wszystko przed nami, że tak powiem. No, wiadomo, czekaj. Ja tutaj chyba Revenantkę będę od razu odblokowywał, bo widzę, że mi się pojawił jej duch. I to się znowu chyba... Revenantkiem mogłeś praktycznie od razu po zrobieniu da czeski odblokować. Właśnie nie widziałem jej tego ducha, szczerze powiedziawszy. Ślepy chyba byłem. Chyba, że odpaliłeś na jakimś Remembrance'ie i wiesz. Jak miałeś Remembrance'a, to ci nie pokazywało jej, ale... No, możliwe, nie? Bo normalnie on to, w sensie jak odblokujesz daczeskę, to masz możliwość kupienia tego reliku. I jak kupisz ten relik, to ona się praktycznie od razu pojawia, nie? Oła, ale mnie tutaj pierdyka. Aha. Jak coś tam, to możesz zrobić chyba na dowolnej postaci. You died. To możesz odblokować rewenantkę chyba na dowolnej postaci, nie? A, okej, spoko. To w sumie... Zaraz zobaczymy, gdzie to jest. Tu jest ten dzwonek. Dawajmy dla czeskę. Ładny ten skin jest. Ajajajajaj. Tu, gdzie ona była? Po drugiej stronie. Tu. No ale serio, nie widziałem jej, kurde, tutaj w tym narożniku wcześniej. Nie przeglądałeś się. Pewnie tak, nie? Pewnie tak. To zwykle u mnie bywa. Ale spoko. Został tylko jeszcze jednoręki bandyta. Aha. Poszedłem na YOLO. Widziałem. I dużo już osób zrobiło te bossy. No, on nie mówisz czasem, kurde, no, tyle czasu minęło, to... No powiem ci tak, jak czasem dalej oglądam
te recenzje, nie? No. Do Nightreigna. I ludzie... ludzie taki mają ból dupy czasami. Znaczy, nie wiem, czy pamiętasz czy pamiętasz ten survey, który ci wysłałem, nie? Mhm. Ale tam kurwa przecież było pytanie, czy noc nie jest za długa. W sensie nie jest za krótka. Tu chodzi. Nie wiem. Powiem ci, że nie wiem. Ludzie to są specyficzni, mam wrażenie. Aha. Podoba mi się, że chłop dał negatywną recenzję. No. Przed Nightlordem poszedł do kibla i go wywaliło. I uwaga, why a game kick for being idle while playing it offline single player. Przecież w tej grze kurwa nie ma offline moda. O czym ty mówisz, gościu? W sensie jak klikniesz single player, to nagle nie sprawia, że jesteś offline. Co się kurwa dzieje? Nie wiem, nie komentuję, bo nie mam bladego pojęcia, jak działa ten akurat tryb singleplayerowy, czy to jest faktycznie 100% offline. Pewnie nie, no bo jednak dostęp do serwerów musi być. Po prostu zmieniasz, że w sensie jak wyłączasz jakby wyszukiwanie ludzi i wchodzisz solo stricte. Jakby to tylko tyle ci zmienia. No, ale to tak de facto to ty hostujesz sesję, tak, więc... Tak, ale jesteś dalej na serwerach, nie? Jakby nie jesteś offline, nie? Automatycznie. Dalej jesteś online. No niby tak, tylko właśnie pytanie, czy to są faktycznie serwery, jeśli mamy peer-to-peer, no to nie ma serweru, tylko wiesz, sesję utrzymuje, czyli cały serwer utrzymuje osoba, która hostuje, nie? Znaczy, wiesz, z tego co słyszałem, to dalej jest jakiś tam połowiczne peer-to-peer, nie? Wiesz, żeby nie, przecież może wiesz, nie jest jakby, może sesję, na której siedzicie jest jakoś szerowany, w sensie jako ty gracz, jako ty hostujesz, nie? No. Ale dalej możesz grać na ich serwerach, nie? W sensie ty utrzymujesz daną sesję, ale serwery to dalej jest ich serwery, nie? Jakby to dalej może być... Co ona mi zrobiła? Jak mi pochlastała? Co to kuźwa było? Przynajmniej tak myślę, ale mogę się mylić, nie? No. Czekaj, zaraz sobie zobaczymy, co to jest. Expedition type. A czekaj, bo muszę Dismana zrobić, dobra? Single player, no to nie jest napisane, że to jest stricte offline, nie? Tylko już single player, nie? Ale no pytanie właśnie... No... W sensie to dalej się wrzuca do gry jako na serwer... Chyba, w sensie da się grać offline, tylko chyba musisz odpalić grę w trybie offline, nie? Żeby być całkowicie offline, nie? W sensie jeśli wejdziesz do gry i się załączysz z serwerami i w prawym dolnym rogu będziesz miał online, nie? No to dalej jesteś online, ale da się grać w trybie jakby offline całkowicie, chyba jak wyłączysz Steama, nie? No. Wtedy da się. Pewnie tak, nie? Pewnie tak. Dobra, panie, ja stwierdzam. Dobrze, spoko, no to dzięki za sesyjkę jak zwykle, Jack. Spoko. No, to przyjemności życzę, jakby co. No, miłego, cześć. Następnym się zgadamy. Spoko. Na dniach może spróbować się zgadać. Dobrze. No, cześć. Dobra, Liska, my również dobrnęliśmy do końca dzisiejszej sesyjki, bym powiedział. Ja jestem mega zadowolony, no bo mówię, ubiliśmy ostatniego bossa, ale nie ostatniego, który jest na liście, jakby nie patrzeć, więc jeszcze gdzieś tam będziemy sobie pykać na bank w Nightreigna, no bo został ten Centaur na pewno, później został ten Enhance, ale zobaczymy, czy do niego podejdziemy. No ja chciałbym tutaj te postacie podblokować, te remembrace'y porobić, ale no zobaczymy, być może się skupimy bardziej na ekspedycji po jeszcze jednej sesyjce. Nie wiem, czy to jutro, czy bardziej jakoś w tygodniu jeszcze.
ale na bank jeszcze będzie inna sesja z Elden Ring, Nightreign, zanim tam na momencik odłożymy dłuższy Nightreigna, żeby powychodziły te wszystkie paczyki z duoskami, czy chociażby właśnie z crossplingiem, jeśli w ogóle zaplanują coś takiego, no i cała reszta tych innych bossów enhanced, więc gdzieś tam pewnie będziemy jeszcze w przyszłości badać, no bo mówię, tutaj gierki inne się nam odkładają, a czasu mamy niewiele niestety, żeby pograć we wszystko, no bo tutaj kolejne premiery się piętrzą tylko, więc dzięki Beruk, trzymaj się, do następnego, więc ja uciekam, ja dziękuję serdecznie za dzisiejszy kawałeczek dzionka, życzę wam dalszego miłego wieczorka, no i widzimy się jutro godzina 19 i prawdopodobnie będzie pewnie ekspedycja, jeśli nie, to pewnie będzie Nightreign, ale to jeszcze dam wam znać, więc wyczekujcie informacji. Twitterek, Blue Sky, Discordzik, pojawiają się powiadomienia, więc zachęcam serdecznie. Jeśli ktoś jeszcze nie followuje na YouTubeku, to też zachęcam do subskrybujki, więc jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, hej.